Pierwszy kolegę jest już z nami, proszę o zajęcia miejsca. Michał Osowski, prawnik, menedżer, członek zarządu Fundacji Promocji Solidarności i od wielu lat redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Zapraszam pana profesora Andrzeja Zbrytowicza, socjologa, eksperta do spraw bezpieczeństwa narodowego, doradcę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, obecnie doradcę prezydenta RP pana Andrzeja Dudy i autora naszej książki AI Eksploracja, która jest dostępna i jest poświęcona sztucznej inteligencji. Zapraszam pana profesora Grzegorza Górskiego, prawnika, amerykanistę, założyciela Akademii Jagiellońskiej, komentatora, publicystę, m.in. portalu tysol.pl. I zapraszam pana profesora Piotra Grochmanskiego, politologa, eksperta do spraw geopolityki, specjalistę do spraw Rosji, Kaukazu, Azji Centralnej, wykładowcę akademickiego, komentatora spraw międzynarodowych. Dodam jeszcze, że patronami medialnymi naszej debaty są, tak jak państwo widzą, tygodnik Solidarność i portal tysol.pl. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, rozpoczynamy naszą debatę. Tak jak już powiedziała pani prezes Aleksandra Jankowska, rzeczywiście od około miesiąca od dnia zaprzysiężenia prezydenta Donalda Trumpa znajdujemy się w bardzo specyficznym czasie, kiedy historia przyspieszyła, kiedy tak naprawdę w ciągu miesiąca wydarzyło się, można powiedzieć, więcej niż przez ostatnie 12 miesięcy. Pojawiło się wiele wyzwań, bo tutaj siedzą eksperci od dyplomacji i wiedzą dobrze, że to słowo to jest takie magiczne słowo klucz, które zastępuje tak naprawdę inne, które może lepiej oddaje rzeczywistość, ale brzmi dużo gorzej, mianowicie problemy. Także my dzisiaj będziemy się trzymali tego słowa wyzwania i też właśnie będziemy próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, czego jesteśmy świadkami od kilku tygodni, czy nawet w ostatnim tygodniu, tak? Konferencja bezpieczeństwa w Monachium, rozpoczęcie rozmów między Rosją i Stanami Zjednoczonymi w Riyadzie, spotkania w Paryżu liderów Unii Europejskiej, to, co się dzieje w Polsce, spotkania pana prezydenta Andrzeja Dudy z specjalnym wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa do spraw Ukrainy. Czy to rzeczywiście są takie bardzo ważne wydarzenia, czy to jest może pewien teatr, pewne tylko wydarzenie medialne, a tak naprawdę prawdziwe rzeczy dzieją się za kulisami. Tak naprawdę dowiemy się o tym za chwilę. O tym będziemy rozmawiali z tej perspektywy bieżącej, ale takiej też perspektywy szerszej, pogłębionej, tak? Można powiedzieć z lotu ptaka, z lotu orła szybującego nadgrania, bo myślę, że to jest ta perspektywa, która powinna wszystkim, którym zależy na dobru Polski, przyświecać. I też w takich dwóch kontekstach. Po pierwsze właśnie w kontekście Solidarności, bo znajdujemy się w miejscu związanym jednoznacznie z historią Solidarności. Tak jak powiedziałem, tutaj działy się historyczne wydarzenia, to doświadczenie Solidarności, które później, można powiedzieć, rozlało się, czy rezonowało w innych państwach bloku sowieckiego. Jest takim wspólnym, pozytywnym doświadczeniem sukcesu, tak, obalenia komunizmu w tej części Europy. Czy to jest jeden z fundamentów, jeden z tych punktów, do którego można się zwoływać, budując sojusz państw, narodów, społeczeństw w Europie Środkowo-Wschodniej? Czy to jeszcze jest takie dziedzictwo, które jest żywe wśród tych społeczeństw? I drugi kontekst, druga perspektywa, to już perspektywa taka bardzo konkretna inicjatywy Trójmorza, bo jak państwo pewnie wiecie, w tym roku mija 10 lat, taki mały jubileusz tej inicjatywy, w której Polska też odgrywa dużą rolę, była jednym z założycieli, a która może być to dziesięciolecie będzie obchodzone już niedługo w kwietniu w Warszawie podczas kolejnego szczytu inicjatywy Trójmorza. Także to są te perspektywy. No i właśnie pytanie takie otwarte może, które zadam na początek do wszystkich uczestników naszej debaty. W jakim kierunku zmierzają te wydarzenia związane z Ukrainą, czy wokół Ukrainy, których jesteśmy teraz świadkami, bo zbliża się chyba jakiś przełom, jakiś rodzaj, jakieś zawieszenie broni, tak, pokój, trudno to nazwać, jeszcze nie wiemy, w którą stronę to zmierza. Jaka jest rola Polski w tym procesie? Czy Polska tu odgrywa rolę, czy Polska na tym zyska, straci? Jakie są na dzisiaj, można powiedzieć, tutaj szacunki, tak? I perspektywy. Ja mogę tak powiedzieć troszeczkę ze swojej perspektywy, tak troszeczkę się obawiam, że tutaj Polska może być podwójnym przegranym. Po pierwsze dlatego, że to jest oczywiste, że Polska udzieliła tak naprawdę największej pomocy Ukrainie w ciągu ostatnich 3 lat. W każdym wymiarze, tak? W ogóle przetrwanie tego państwa pomocy charytatywnej, społecznej,
politycznej, tak, myśmy byli ambasadorami takiej niepodległości Ukrainy, tak, i takiego mobilizowania też światowej opinii publicznej w interesie Ukrainy, można powiedzieć, tak. A tak naprawdę no, widzimy, że teraz troszkę Polska znajduje się, czyli tak jest moja ocena, zobaczymy, czy panowie to potwierdzą, znajduje się troszkę na marginesie tych wydarzeń, tak, kluczowych, które się dzieją. No i z tego też możemy wnioskować, że będzie też na marginesie tego, co będzie się działo już po tym przełomie. No to chyba nie było dobre. I druga perspektywa, relacje ze Stanami Zjednoczonymi, tak, bo widzimy, że Stany Zjednoczone no, dostały, można powiedzieć, skrzydeł w czasie prezydentury Donalda Trumpa, próbują odbudować swoje przywództwo, swoją pozycję na świecie. Polska tak naprawdę po przełomie roku 1989 jako państwo było jednym z najbardziej proamerykańskich państw na pewno w Europie, jeśli nie na świecie. Polskie społeczeństwo też co do zasady jest bardzo proamerykańskie. I pytanie, czy my tak troszeczkę nie zostaniemy z tą proamerykańskością jak w izbach angielskich, tak? Mówiąc bardzo kolokwialnie, dlatego że no, obecne władze sprawiają polskie, poza prezydentem, ale tutaj o rządzie, sprawiają wrażenie, że chcą być takiej awangardzie tego sprzeciwu wobec prezydentury Donalda Trumpa, sprzeciwu wobec tego, co robią Stany Zjednoczone i czy to nie jest właśnie pewne zagrożenie, tak? Że my, mimo tego ogromnego wysiłku, który wykonaliśmy w ostatnich 3 latach, które tak naprawdę wykonaliśmy w ciągu ostatnich 3 dekad dla zacieśnienia więzi transatlantyckich, czy troszeczkę nie zostaniemy ofiarą tej sytuacji paradoksalnie. To taki może element do pierwszego pytania, które nam pewnie później pozwoli uszczegółowić dyskusję. Może pan profesor Piotr Brachmański jako będący najbliżej mnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To jest miejsce, które pokazuje, że rzeczy niezwykłe zdarzają się rzadko w historii naszego narodu. Znamy dalszą historię tego wydarzenia. Można powiedzieć, że dzisiaj jest próba rekonkwisty za stan wojenny. Znaczy nieprzypadkowa jest ta magia 13 grudnia dotycząca ekipy, która dzisiaj sprawuje władzę z najbardziej proamerykańskim społeczeństwem na świecie. No jeśli wziąć pod uwagę badania z 2023 roku, 93% społeczeństwa była proamerykańska. Absolutny wynik, najlepszy w oparciu o badania przeprowadzone przez Amerykanów. Jak dzisiaj wygląda nasza sytuacja? Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które na przykład dotknęło nas i pamiętamy doskonale po Smoleńsku. Chodzi o nieprawdopodobną żarę medialną. Taka próba zakłócenia odbioru rzeczywistości, narzucenia pewnej narracji. Kiedy ja widzę dzisiaj pewnych swoich kolegów, którzy dosłownie wytli w klej swoje teksty z 2017-2016 roku, że profesor Kuźniar, współpracownik SB, dzisiaj prowadzi bardzo zbieżną narrację dotyczącą prezydenta Trumpa do tego, co reprezentował wiele lat temu, to on się wpisuje w taką szeroką żarę europejską, która ma zakryć taką twardą diagnozę obecnej sytuacji, działań Trumpa, pozycji Polski, pozycji Berlina, Paryża, generalnie głębokiej przebudowy sytuacji geostrategicznej na kontynencie europejskim, potężnego zawodu, jaki związany jest z liderowaniem głównie Niemiec, budowaniem tego projektu niemieckiej Unii Europejskiej i próba przeciwstawienia się temu, co jest w samym założeniu rzeczą nieprawdopodobną. Otóż Amerykanie od niepamiętnych czasów, wszyscy kolejni prezydenci mówili, że rzeczą zdumiewającą jest to, że Amerykanie ułożą ogromne środki na bezpieczeństwo europejskie,
Przepraszam, ale trochę jestem chory i w związku z tym naprawdę z góry przepraszam za jakieś problemy zdrowotne. A z drugiej strony państwa takie jak Niemcy, nawet w ramach wydatków na zbrojenia, czyli w tym, co jest w budżecie przeznaczone z góry na to, aby pieniądze te zostały przeznaczone na modernizację niemieckiej armii, gro tych środków przeznaczone na cele socjalne, czyli ukryte finansowanie zupełnie innych działań, innych projektów, równocześnie potężnie budują narrację i budują strategię takiej osi z Rosją, z Moskwą, z Putinem. Jaka była sytuacja dosłownie przed wybuchem wojny na Ukrainie? Otóż kluczowe państwo z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego, państwo na terytorium którego są na przykład takie systemy jak EUCOM czy AFCOM, czyli kluczowe systemy z amerykańskiego globalnego systemu, jeden nakierowany na bezpieczeństwo europejskie, drugi na bezpieczeństwo afrykańskie. Państwo, na terytorium którym jest największa infrastruktura amerykańska, to państwo uzależniło się w 55% od dostaw gazu od Rosji. Co znaczy 55%? Wyobraźmy sobie firmę, w której przekazujemy 55% udziałów. Czyli strategiczna kontrola nad Niemcami została przekazana w ręce Niemiec, w ręce Rosji, w ręce układu władzy, który symbolizuje Putin. Jeśli weźmiemy pod uwagę inne elementy systemu energetycznego tego najważniejszego państwa, motoru gospodarki europejskiej, czy na przykład rezerwy strategiczne gazu. 1/3 zbiorników Niemcy oddali Rosji na swoim terytorium. 1/3. A równocześnie dosłownie tuż przed włączyli ostatnie swoje elektrownie atomowe. I jeszcze, żeby było zabawniej, oddali kluczową z punktu widzenia bezpieczeństwa strategicznego całej metropolii berlińskiej, ale w zasadzie całego obszaru. Wielką rafinerię Schwedt w ręce Rosji. Czyli kontrolę strategiczną nad zasobami energetycznymi, patrz nad gospodarką, nad w zasadzie sercem gospodarki europejskiej, Niemcy przekazali w ręce putinowskiej Rosji. Taki był punkt startu tej sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia. I cała konsekwencja, jak Państwo pamiętają, Niemcy robili wszystko, żeby hamować zaangażowanie państw NATO we wspieranie wojny czy obrony Ukrainy przed agresją rosyjską, do tego stopnia, że przez pierwsze dni ambasador Ukrainy w ogóle nie był przyjmowany, był traktowany jak pernoga. Niemcy czekali na wymianę ekip w Kijowie, co miało nastąpić. No, miała być desantowana ekipa, stara ekipa miała być wymordowana w to miejsce. Miała być obsada ludzi, którzy podpiszą strategiczne dokumenty w relacjach z Rosją. I tego typu scenariusz był realizowany. Innymi słowy, przed wojną Niemcy, pchając w zasadzie do takiego scenariusza, dodając w rękę wszystkie fundamenty bezpieczeństwa europejskiego, podkładając bombę pod całe bezpieczeństwo Europy, kusili Putina do tego typu rozwiązania. A później, pamiętacie, te hełmy, te wszystkie pomysły ze wsparciem, słowy Niemcy byli kluczowym państwem hamującym zdolności armii ukraińskiej i próbującym dać czas Putinowi do tego, aby on znalazł odpowiedź strategiczną na katastrofę, do której dopuścił. Potem okazało się, że Rosja nie była przygotowana do długotrwałej wojny. Po klęsce w pierwszej fazie wystarczyło zadać Putinowi zdecydowaną klęskę, czyli gdyby w tym czasie doszło do tego, co zrobili Polacy, a więc duże dostawy nowoczesnego sprzętu, dotyczyło to także Bidena, dotyczyło to także w tym czasie Scholza, to Rosja była w sytuacji dramatycznej. Dano czas, aby się Rosja zmobilizowała, uruchomiła wszystkie swoje zasoby
długotrwałej wojny i takiej wojny wyczerpującej. Biden jeszcze przed rozpoczęciem tej wojny, na takiej słynnej konferencji w styczniu 2022 roku stwierdził, mniej więcej sens taki był, że jeśli Putin dokona małej wojny, zagarnie jakieś małe terytorium Ukrainy, to będzie ciężko wypracować spójną odpowiedź Zachodu państw NATO. Innymi słowy, przekładając to na taki klasyczny język geostrategiczny, dał zielone światło Putinowi do małej wojny. Zagarnie już małą część ziem, nie będzie odpowiedzi. To jest słynne, to było szokujące, no bo w zasadzie to była zgoda prezydenta Stanów Zjednoczonych na Ukrainę, na sankcjonowanie tego typu działania. I jak pamiętamy, Biden po dojściu do władzy storpedował politykę Trumpa, między innymi związaną z blokadą Nord Stream 2. Pamiętacie, Trump mówił, że my ochraniamy Europę, ochraniamy Niemcy, a wy z tych zaoszczędzonych pieniędzy realizujecie projekt właśnie takiego uzależnienia się od rosyjskiego gazu, czyli oddajecie siebie, swoją suwerenność w ręce Rosji. To jaki jest w tym sens, żebyśmy my ochraniali was, a wy realizowali deal z Rosją, równocześnie angażowali się w bardzo agresywną politykę, na przykład związaną z rywalizacją z przemysłem motoryzacyjnym Stanów Zjednoczonych, tworząc montownie w Meksyku i podbijając tanim produktem rynek amerykański. Czyli my finansujemy wasze bezpieczeństwo, a wy nam wbijacie nóż w plecy, dlatego że zaczynacie tak naprawdę głęboką współpracę z biznesem chińskim, no i równocześnie dostajecie tanią energię od Rosji, dzięki której konkurujecie w całej Europie. Trump zatrzymał Nord Stream 2, Biden to uruchomił, co więcej dał zieloną kartkę, dał przyzwolenie, żeby Scholz dogadywał się z Putinem, jeśli chodzi o wynik zrealizowanie czy znalezienie rozwiązania dotyczącego Ukrainy. Jak wiemy, czym się to skończyło, to było jakby dokończenie Mińska 1, 2, 3, czyli w zasadzie katastrofa, czyli realizacja w zasadzie interesów Putina. Ten pomysł Bidena. No i później zaczyna się to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia, potężna mobilizacja ze strony Polski, polska dyplomacja, która jeździ, nawołuje, przekonuje jeszcze przed wydarzeniami, aby zbudować spójną odpowiedź na agresję rosyjską. Stajemy się kluczowym państwem i praktycznie do momentu dojścia Tuska do władzy realizujemy spójną strategię wobec państwa amerykańskiego, grając na dwóch fortepianach, czyli próbując utrzymać dobre relacje z Bidenem i z Trumpem. Równocześnie po dojściu Tuska do władzy zwycięża opcja antyamerykańska, radykalnie proniemiecka, którą symbolizuje to słynne zdjęcie, którym się Tusk chwalił w tej swojej książeczce Szczerze. Każdy może zobaczyć wielkie zdjęcie na tle kartki. Zdjęcie symboliczne, w którym Tusk strzela w plecy naszego strategicznego sojusznika Stany Zjednoczone. Robi to ku uciesze, czy na oczach Merkel ma być to gest symbolizujący uległość Tuska wobec Niemiec, taką skrajną uległość. To zdjęcie nabiera szokującego znaczenia w momencie, kiedy rzeczywiście Trump doświadcza realnego zamachu na swoje życie. On staje się symbolem niesamowitym, bo nie ma drugiego takiego zdjęcia. Nie ma polityka na świecie, który by nie tylko, że dokonał czegoś takiego, ale się chwalił czymś takim. Zrozumiałe było i jest, że to powoduje oczywiste napięcia i brak realnej współpracy w tej chwili administracji amerykańskiej z Tuskiem, z jego ekipą 13 grudnia. Przeciwwagą jakąś jest
prezydent Duda, osłabiony skutecznymi działaniami przez obóz 13 grudnia. Bardzo niejasna jest sytuacja Polski związana z zbliżającymi się wyborami. Także bardzo niejasna jest sytuacja ewentualnego zwycięstwa obozu patriotycznego. Wybory mogą być po prostu potraktowane tak, jak to się stało w Rumunii. Ocena amerykańska tego, co się dzieje w Polsce, jest jasna. Mamy do czynienia z tym, co Vance określił, przedstawiając twardą ocenę sytuacji w Europie. Europa ma deficyt demokracji i jest pytanie skierowane do Amerykanów, czy Europa nie dostrzega, że największym zagrożeniem jest to, że Europa traci siebie. Że największym zagrożeniem jest to, że ten projekt może zostać wysadzony w powietrze przez samych Europejczyków, przez samych Niemców. Co mamy bronić? Jakich wartości mamy bronić, kiedy dzisiaj wielkim zagrożeniem dla państw demokratycznych jest sama Unia i dominująca pozycja Niemiec w ramach ta wrzawa, ta histeria, która jest wywołana słowami Vance'a, pokazuje gigantyczny deficyt prawdy, deficyt demokracji w Unii Europejskiej, która jest w istocie bardzo słabym tworem z punktu widzenia potencjału militarnego i zdolności do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Bez Ameryki Europa nie jest w stanie tego zapewnić, a z drugiej strony nikt bardziej nie obraża w tej chwili Stanów Zjednoczonych i prezydenta Trumpa, jak niektórzy przywódcy Unii Europejskiej, postępując jak samobójcy, prowadząc swoje narody i państwa do gigantycznego zagrożenia. Jak w tej chwili to wygląda, jeśli chodzi o rokowania sprowadzone przez Trumpa z Rosją? Sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że jak Państwo widzą, Trump nie dostaje wsparcia ze strony Europy. Europa zupełnie jest nieprzygotowana na to, co się dzieje, czyli na głębokie przewartościowanie, na malejące znaczenie Paryża i Berlina jest raczej hamulcowym znów, jeśli chodzi o wspieranie państwa, które próbuje zrealizować ważny projekt związany z tym, że niebezpiecznie 4 państwa zaczęły zbliżać się strategicznie. Chiny, Rosja, Iran i Korea Północna. I Amerykanie wiedzą, że nie są w stanie wygrać równocześnie 4 konfliktów. Nie są w stanie. Nie mają takiego potencjału. No i tutaj można byłoby oczekiwać, że Zachód będzie stanowił swoiste wsparcie dla strategii Trumpa. Tak nie jest. To tyle, jakby ja już zbyt długo mówię, ale chciałem zarysować taki szerszy plan, żeby Państwo widzieli, w jakiej sytuacji jesteśmy w tej chwili. Jeśli prześledzimy to, co się ostatnio dzieje w mediach amerykańskich, to co przykuwa taką naszą tutaj też dzisiaj uwagę i ogólnie szerzej w Europie, jest praktycznie nieobecne. Poza w zasadzie jakimiś kąśliwymi tekstami w New York Timesie czy w CNN-ie, właściwie zadziwiające jest to, że to, czym my tak intensywnie tutaj żyjemy, no tam jest, krótko mówiąc, nieobecne, co wydaje mi się, że jest pierwszym takim elementem krytycznym, który powinniśmy brać pod uwagę. Znaczy Europa przez ten zarysowany tutaj delikatnie przez pana profesora Grochmalskiego proces autodestrukcji sprowadziła siebie do czynnika, który zaczyna odgrywać w tym widzeniu, no właśnie też tych podstawowych wyzwań, które są przed Stanami Zjednoczonymi.
no, mają charakter drugorzędny. Był taki charakterystyczny moment, kiedy w tych zapowiedziach, co tam będą negocjować w tym Riyadzie i gdzieś tam rozmawiać z Rosjanami i pojawiały się takie sugestie, czym się powinna zająć Europa, no to się pojawił ten wątek, że no to tego porządku na Ukrainie, tego ewentualnego pokoju, rozejmu, zawieszenia broni, cokolwiek powinni przypilnować Europejczycy. No i jak wiemy, trwają te intensywne ustalenia, z czego by się tam udało składać te paręnaście czy może kilkadziesiąt tysięcy ludzi na linii frontu, na której operuje po obu stronach 1 200 000. Linia frontu ma ile? 3,5 tysiąca kilometrów, tak? Nie, 1200, ale 1200, ale cała granica. No cała granica tam z Białorusią, wliczając jeszcze inne rzeczy, to dobrze powyżej 2000. No łatwo przeliczyć, co oni poza stołówkami i kantynami mogliby tam przypilnować tymi dzielnymi wojskami europejskimi. No nie ma Europy, nie ma partnera, no i trzeba zrozumieć jakby to wydające się jako brutalne wejście Amerykanów do tej rozgrywki w kontekście takim, że no to jest pewnego rodzaju zamykanie odcinków, które przeszkadzają w innych ważnych sprawach, a te inne ważne sprawy, no to się dzieją czy na Bliskim Wschodzie, bo to jest oczywiście Iran, ale także cały kontekst tego, jak mają wyglądać te relacje z partnerami Trumpa, z którymi zawierał historyczne porozumienia, a które no, tak pstryknięciem Biden wysadził w powietrze w pierwszym tygodniu swojego urzędowania, bo miał ideę fixa, żeby przywrócić porozumienie pokojowe z Iranem i jakieś iluzje co do tego, że powstrzyma tam właśnie te atomowe zbrojenia. To jest przede wszystkim problem tego, że to, co widzimy, wyjście Rosji z Syrii, no to jest radykalna zmiana tej sytuacji w tamtym regionie, bo to jest wyjście, opuszczenie przez Rosję Bliskiego Wschodu. To jest wyraz jej słabości dzisiaj, bo ona nie jest tego w stanie utrzymać. Ale to zmienia całkowicie układ sił w tym regionie i to jest, jak wiemy, ta beczka prochu, na której cały świat siedzi. To jest tak, że to, co się stało w ostatnich tygodniach w północnej Afryce, niezauważone czy mało zauważone, a więc zmiana w Algierii. Algieria także postanowiła zerwać swoje, mające podobne korzenie jak i Syria, bo w tym czasie nawiązane relacje z Moskwą, no i można powiedzieć łagodnie przeszła do obozu amerykańskiego. To się wiąże z opuszczeniem całej Afryki Zachodniej przez Francuzów, w związku z czym no, powstała kolejna próżnia strategiczna, którą należy wypełniać. To jest także sytuacja na Dalekim Wschodzie. Jest wiele elementów, które trzeba poukładać i ta administracja no, musi wejść w te sprawy, które po prostu zostały przez poprzednie administracje zostawione w stanie rozpaczliwym z punktu widzenia pozycji Ameryki. Dzisiaj jesteśmy zdani też na pewnego rodzaju domysły, próbę interpretacji różnych wypowiedzi, które z uwagi na dynamikę sytuacji i te uwarunkowania jeszcze wiele innych, no też trzeba traktować jako element po prostu takiej gry, czasem dezinformującej, czasem służącej temu, żeby właśnie przykryć jakieś istotne elementy, które się dzieją gdzieś pod powierzchnią. Póki nie uzyskamy podstawowego dokumentu, który zawsze określa, można powiedzieć, postępowanie administracji, czyli tej doktryny bezpieczeństwa narodowego, która na cały okres czterolecia się przygotowuje, no to możemy się domyślać, że pewno to będzie coś zbliżonego do tego, co było w przypadku Trumpa 4 lata temu i z tego wyciągać pewne wnioski, bo oczywiście choć sytuacja w wielu elementach, jak tych, co mówiłem, się zmieniła, to jednak te podstawowe wyzwania, one wcale nie są jakimiś wyzwaniami nowymi, tylko że one nie zostały rozwiązane przez minione 4 lata, nawarstwiły się i dzisiaj powodują tego typu problemy.
Jeżeli na to spojrzeć z tej perspektywy, no to musimy się oczywiście jeszcze w pewną cierpliwość uzbroić, zarówno jak chodzi o to, co realnie będzie możliwe do wynegocjowania przez Amerykanów z Rosjanami, ale w moim przekonaniu to będzie także w dużym stopniu warunkowane kwestiami dotyczącymi właśnie Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, kwestii Iranu i relacji z Chinami. I tutaj Ukraina, no, czy nam się to podoba, czy nie, będzie pewną ceną, którą po prostu trzeba będzie zapłacić. Możemy dziękować Bogu, że nie jesteśmy dzisiaj my przedmiotem tego targu, bo to też mogło tak być, że na przykład my dzisiaj moglibyśmy być w tej samej pozycji i być, że tak powiem, jakimś tam obiektem tego typu porozumień. To, co ja także widzę jako rzecz ważną i element istotny, no to, że wydaje się, i patrząc na też to, co się wewnętrznie w Ameryce dzieje, możemy hipotetycznie założyć duże prawdopodobieństwo, że pewien sposób widzenia sytuacji, czy w Europie, czy globalnie po stronie amerykańskiej, on prawdopodobnie przetrwa przez 12 lat, dlatego że no, sami demokraci nie mają w tej chwili złudzeń, że zdołają odbić Biały Dom za 4 lata. No i jakby ta kontynuacja wydaje się być realną perspektywą, więc patrzenie na to, co się dzisiaj dzieje i wypluwa i rodzi, no może mieć ten bardzo długotrwały efekt i przełożenie na układ, który będzie determinował no, tę podstawową sytuację i świata, ale także i Europy i naszą. I to jest też niezmiernie ważne, żeby patrzeć na to, że ci, którzy to planują, oni dzisiaj są w logice przyjmowania dłuższych scenariuszy, a nie scenariuszy, no takich bym powiedział na jutro, na pojutrze czy na pół roku, co też zmusza nas do myślenia trochę w innych kategoriach niż takiego właśnie bieżączkowania i widzenia czegoś w krótkiej perspektywie czasowej. I patrząc na to z tej perspektywy, pamiętając o tym, po pierwsze, jak wyglądała ta bezpieczeństwa narodowego, doktryna bezpieczeństwa, czy zasady polityki bezpieczeństwa narodowego za pierwszej administracji Trumpa, to znalazło wyraz w tych podstawowych dokumentach, ale także w realnych czynach. Mamy też prawo przyjmować, że to nie był jakiś wypadek przy pracy, że to też nie było tak, że mają ci ludzie, którzy w znacznej mierze też dzisiaj w tej administracji są powody do rewidowania tamtych podstawowych swoich spojrzeń, no to możemy założyć dwa ważne dla nas elementy. No, po pierwsze taki, że Polska jest kluczowym elementem w postrzeganiu tej sytuacji wschodniej flanki NATO i pogranicza z Rosją. I to niezależnie od tego, jak się te stosunki z Rosją będą układały, czy one będą trochę lepsze, czy zwłaszcza jeśli będą trochę gorsze. W każdym wariancie, biorąc pod uwagę to, czego po stronie amerykańskiej nie brakuje, a więc tego, że Rosja nie jest partnerem długofalowo obliczalnym, muszą mieć tutaj twardy punkt oparcia, który będzie, no można powiedzieć, czynnikiem także kontrolującym potencjalne zagrożenia płynące z takiego konfliktu, a to też określa w jakimś sensie nasze miejsce w tej dłuższej perspektywie jako znaczącego, poważnego amerykańskiego alianta i jego zainteresowanie tym, co się w Polsce dzieje. No i także to też znajdowało wyraz spojrzenie na szerzej na region Europy Środkowo-Wschodniej i to jest to, co szczególnie nas interesuje, a więc widzenie właśnie tego rejonu Europy Międzymorza, jakkolwiek go nazwiemy i zdefiniujemy z tym kluczowym, osiowym znaczeniem Polski. On dzisiaj pewno też musi obejmować obszar nordycki, bo to się też ta sytuacja zmieniła w sposób radykalny poprzez przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO. No to tym bardziej zwiększa rolę Polski jako takiego, no bym powiedział, gwaranta funkcjonowania tej przestrzeni.
Dla Ameryki to będzie ważny obszar, ważny region i to też jest to, co jest dla nas ważne. To niestety no, widzimy to rujnowanie tego dorobku wcześniejszego, choć to no, też można powiedzieć po wybuchu wojny wskutek tych rozbieżności polsko-węgierskich w widzeniu wojny, a zwłaszcza w widzeniu Zełenskiego rzeczywiście spowodowało zamrożenie dynamiki Trójmorza, czy Grupy Wyszehradzkiej i wielu innych elementów. No ale oczywiście po 13 grudnia no to obserwujemy tutaj destruowanie, świadome niszczenie, destruowanie no tego, z czego Polska miała różne olbrzymie korzyści. No, przypominam, że ta współpraca owocowała bardzo, bardzo dobrze, może nie tak, jakbyśmy czasem chcieli, ale ona dawała duże owoce dla Polski w okresie tych minionych lat. Wzmacniała nas wydatnie, jak chodzi o naszą pozycję ekonomiczną, ale także naszą pozycję w Unii Europejskiej w wielu rozgrywkach była czynnikiem decydującym i w tym sensie no takie, bym powiedział, w najdelikatniejszym wariancie nierozważne porzucenie tego instrumentu no, nie wystawia najlepszej oceny tym, którzy po 13 grudnia przejęli odpowiedzialność za prowadzenie polskiej polityki, no bo to jest takie świadome pozbycie się ważnego instrumentu, a ponieważ jakby też i to jest wyzwanie, przed którym stoimy, sytuacja nigdy, można powiedzieć, nie znosi próżni, no obserwujemy bardzo niebezpieczny proces, dlatego że z uwagi też na pewne zmiany polityczne, które się w tym rejonie obserwują, no to mamy tutaj próbę budowania tej przestrzeni, czy organizowania tej przestrzeni, no w takiej, na dzisiaj to się posługują tym konceptem habsburskim, czyli to Czesi, Słowacy, Węgrzy, Austriacy pewno po wrześniu, jak dojdzie do zmiany rządu w Czechach, będą dynamicznie z uwagi na bliskość rządów w tych krajach intensywnie eksploatować i no, to jest bardzo też dla nas niebezpieczne, bo to stawia nas poza, można powiedzieć, nawiasem tego procesu, który też z uwagi na bliskość ideową z Włochami będzie pewno nabierał nowej dynamiki. No i ważne jest też to, żeby no, można powiedzieć, to widzieć i też mieć świadomość, że ta rozgrywka, wobec której w tej chwili stoimy, ona może mieć rzeczywiście bardzo dalekosiężne i długofalowe konsekwencje. Dziękuję. Andrzej Zyborkowicz, prosimy. Adamie, ile kwadransów mogę mówić? Pół. Kwadransów. Najpierw chcę podziękować Oli Jankowskiej za zaproszenie mnie tutaj. Po kilku latach znowu się spotkaliśmy. Ona w dobrej intelektualnej, ale nie także estetycznej formie, co mnie bardzo cieszy. Proszę Państwa, chciałbym o 3 rzeczach powiedzieć. O pewnym aspekcie projektu Trójmorza, o problemie suwerenności intelektualnej nas Polaków i o tym, czy sztuczna inteligencja wszystkim się wymknie spod kontroli. Każdy temat 2,5 minuty. Proszę Państwa, gdy kilka lat temu uczestniczyłem w dyskusjach na temat projektu Trójmorza, zarówno z przedstawicielami różnych krajów tego naszego regionu, jak i w obrębie rozmaitych elit, to mówiono mi szeptem, tylko nie mów, że integracja pionowa trójmorska ma zastąpić Unię Europejską. Mówimy, że to ma wzmocnić integrację europejską, która przebiegała horyzontalnie po osi wschód-zachód i musimy dodatkową oś integracji zbudować. Bo
wizja, że Unia mogłaby się skończyć, to wywoływała dreszcze obrzydzenia u elit nie tylko zagranicznych, ale także naszych. Dzisiaj wydaje się, że bardziej odważnie możemy mówić, nawet jeśli kraje Europy Zachodniej spaprają projekt Wspólnoty Europejskiej, to my nie musimy rezygnować z naszej pionowej integracji po osi Trójmorza. I musimy, nie czekając na ewentualny powrót nasz do władzy, poprzez kontakty ze środowiskami konserwatywnymi i opiniotwórczymi w krajach Trójmorza, na przykład jak robił to inicjatywa Projekt Polska Wielki Projekt, konferencja w Zagrzebiu, z elitami konserwatywnymi Chorwacji, musimy te kontakty utrzymywać i mówić, możemy prowadzić integrację sami i dodać pewną prostą rzecz, że projekt Trójmorza to jest realizacja zaniedbanej zasady integracji europejskiej, zasady subsydiarności, zasady pomocniczości, która mówi, że problemy powinny być rozwiązywane na najniższym możliwym poziomie. W Unii odrzucono zasadę pomocniczości, wszystko ma być uzgodnione z Brukselą, Berlinem czy Paryżem i bez uzgodnienia tam nie możemy nic sami rozwiązywać. Musimy zmienić tą narrację i mówić zgodnie z zasadą pomocniczości, jak się sami dogadamy, nie szkodzimy nikomu, mamy prawo własne formy integracji robić. Druga sprawa, pośrednio związana z tą pierwszą. Jednym z potężnych deficytów myślenia politycznego Polaków, zarówno tych, którzy się polityką zajmują zawodowo, czyli klasy politycznej, jak i po prostu obywateli, jest niedostatek suwerenności intelektualnej i brak narzędzi do samodzielnej oceny sytuacji, zwłaszcza takich sytuacji nieoczekiwanych, jakie wyłoniły się po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa. Elementem każdej poważnej suwerenności intelektualnej musi być autodiagnoza własnych aktywów i pasywów, autodiagnoza własnych silnych i słabych stron. Bez takiej autodiagnozy wszelkie diagnozy, takie jak te tu przedstawione, będą niepełne. Ja w 2 punktach przedstawię autodiagnozę obozu dobrej zmiany. Proszę Państwa, zrobiliśmy to, co należało zrobić. My jako Polacy pospolitym ruszeniem obywatelskim wspomogliśmy ukraińskich uchodźców, a polskie państwo wysiłkiem organizacyjnym wspomogło ukraińską armię. Polacy zachowali się zgodnie z odruchem serca według wartości, ale polskie państwo popełniło błąd, bo zachowało się też zgodnie z odruchem serca i kalkulacji strategicznej bez brania pod uwagę dalszego horyzontu interesów. Rozumiem, że w pierwszych dniach rosyjskiej agresji trzeba było jak najszybciej udzielać pomocy, co robiono, maksymalnie skracając procedury, ale po kilku tygodniach należało się ogarnąć i powiedzieć, że każdy kolejny czołg jest udzielany w trybie pożyczki z możliwością jej umorzenia przy założeniu, że relacje między krajami będą układały się właściwie. Ja pamiętam, gdy ta idea była wysunięta na jednej z narad w Pałacu Prezydenckim, to raz były głosy, jak można kazać państwu krajowi, które walczy o swoje życie, podpisywać takie kwity. Dzisiaj wiemy, że można i należało to zrobić. I to jest jeden z elementów autodiagnozy, który trzeba sobie powiedzieć. Drugi przykład autodiagnozy, sposób zarządzania kryzysem zbożowym. Nieudolny, opóźniony, oparty na fałszywych założeniach. Z czego się brał ten błędny sposób? Według mojej orientacji z nieudolnego obiegu informacji w kierowniczych gremiach dobrej zmiany. Kluczowe informacje do ogniw decyzyjnych docierały za późno. I mam wrażenie, że ten element autodiagnozy do niektórych jeszcze do dzisiaj nie dotarł. Czyli mamy teraz 2 elementy. Szansa, jaką jest projekt Trójmorza, zupełnie nowego kalibru szansa. Druga kwestia, jeśli chcemy samodzielnie analizować
naszą pozycję w tej trudnej grze, bo ona jest trudna, bo wiele elementów jest nieprzewidywalnych i może się okazać, że sojusznik wcale nie zachowa się lojalnie. Potrzebna jest suwerenność intelektualna, której nie ma bez odwagi krytycznej autodiagnozy. I trzecia kwestia. W ubiegłym tygodniu byłem członkiem delegacji prezydenta Andrzeja Dudy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju na konferencji, która jest jakimś takim mikro-Davos, nazywa się Szczyt Rządów, Światowy Szczyt Rządów, World Governments Summit. Konferencja robiona z ogromnym zadęciem, imponująca, to jest ciekawe, tam było bardzo wiele kobiet, sprawnych intelektualnie, organizacyjnie, Emiraty tutaj bardzo daleko poszły, wszystkie ubrane dżalabije, ale otwarte, część z nich dobrze wykształconych, jakby bardzo fajne i osobą, która po otworzeniu głosu przez przedstawiciela Emiratów w Dubaju zabrała głos, był Klaus Schwab. Znany Państwu pewnie, nie tyle ze spotkań w Davos, ile z tekstów w Gazecie Polskiej. I otóż Klaus Schwab w krótkim, przemyślanym, 10-minutowym wystąpieniu powiedział tak: sytuacja obecna sytuacja cywilizacyjna jest taka, że nawet ja, pisząc o tym kolejną książkę, muszę się przyznać, że nie wszystko rozumiem z tego, co się dzieje. No to jest uczciwe, okej, w porządku. A następnie po paru minutach mówi, ale pamiętajmy, to my kształtujemy przyszłość. I sala bezmyślnie uklaszcze. Tysiące ludzi na wielkiej sali. Proszę Państwa, oczywiście nasze działania kształtują przyszłość, ale ponieważ nie rozumiemy części procesów, które się dzieją, to znaczy, że nie kształtujemy według swoich zamysłów. Wytwarzamy nieplanowane efekty, które mogą być dla wszystkich zaskakujące, w tym efekty związane ze sztuczną inteligencją. Bo to była konferencja, na której zjechały się przedstawiciele wielkich firm, przedstawiciele wiele rządów, akurat tam w Dubaju głównie krajów trzeciego świata, ale krajów z aspiracjami, często elity wykształcone na zachodnich dobrych uniwersytetach. I tam jest takie przekonanie, że dzięki wchodzeniu przez sztuczną inteligencję w kolejne etapy rozwoju problemy będą rozwiązane i niewyrażone głośno przekonanie, że ci, którzy są dzisiaj elitami, jak mądrze tym zarządzą, to dalej będą elitami. Wszystko się zmieni, ale my będziemy mieli rzeczy spokojne. Otóż, jak spojrzymy na historię, to często tak bywało. Gdy na przykład kończył się feudalizm, zaczynał kapitalizm, to co bardziej inteligentni przedstawiciele arystokracji potrafili tak zasoby pod ich kontrolą przekształcić, żeby dalej należeć do elitarnej części społeczeństwa. Ale jak pokazuje w książce AI Eksploracja, do zapoznania się, z którą Państwa zachęcam, jak mnie sami nie chcecie, to kupcie dla dzieci lub wnuków na studiach, żeby ich ostrzec. Obecny kierunek sztucznej inteligencji jest taki, że nie można zagwarantować tego, że te systemy będą się rozwijały pod naszą kontrolą. Ich rozwój nie spełnia podstawowych standardów inżynierskich, które zawsze zawierają wymogi bezpieczeństwa. Jeśli te systemy będą się rozwijały tak, jak to miało miejsce już skokowo od ostatnich 3 lat, jest kwestią czasu, kiedy nikt nad nimi nie będzie miał kontroli. Elity się na tym osiągnięciu technologicznym przejadą. One liczą, że dzięki sztucznej inteligencji wzbogacą nawet najbiedniejszych, a sobie zagwarantują skuteczne narzędzie kontroli nad światem, ale mogą się na tym przejechać. Dziękuję. I redaktor Michał Osowski, zakończymy pierwszą rundę. Jeśli tak można powiedzieć. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jesteśmy na konferencji poświęconej Trójmorzu, Międzymorzu. Ja chciałbym poruszyć taką kwestię, dlaczego to Trójmorze jest tak bardzo ważne i dlaczego to będzie tak trudne w realizacji.
jest trudne i w moim przekonaniu będzie trudne, będzie bardzo trudne, ale no im bardziej jest trudne, tym bardziej jest ważne. Żeby na to pytanie sobie odpowiedzieć, przynajmniej ja tak od tej strony chciałbym na to pytanie odpowiedzieć, trzeba się cofnąć trochę wstecz, trzeba się cofnąć do genezy komunizmu. Otóż w takim przeświadczeniu ogólnym utożsamiamy komunizm z Rosją sowiecką. Tak nam się to zawsze kojarzy i tak nam się to wydaje. No ale komunizm nie narodził się w Rosji, on się narodził w Brukseli. Narodził się ideą Marksa, Engelsa, komunizm, marksizm, no to powiedzmy komunizm był bardziej w Rosji sowieckiej, ale te idee przecież powstały w Brukseli. One zostały zaimplementowane w Związku Sowieckim z uwagi na sprzyjające warunki ku temu, żeby tam ta idea mogła się rozwinąć bardziej niż w Europie, ale idea marksizmu, idea komunizmu nie umarła w Europie. Ona tam była cały czas wiecznie żywa. Nie mogła się rozwijać, ponieważ skutki i konsekwencje wprowadzenia komunizmu w Rosji Sowieckiej przerosły, myślę, że oczekiwania twórców w sposób znaczący. W związku z powyższym trudno było w czasie zimnej wojny głosić te idee. Trudno było rozwijać te poszczególne elementy, ale po upadku Związku Radzieckiego, paradoksalnie, ustało to przeciwwskazanie do tego, żeby te idee mogły się rozwijać. I one zaczęły na nowo odżywać. Pewnym taką odzwierciedleniem używania tych idei jest właśnie Unia Europejska i geneza, rozwój tej Unii Europejskiej. Unia Europejska, która powstawała jako wyraz myśli Schumana, Adenauera, powstała z potrzeby zapewnienia, aby nie doszło w Europie do wojen, aby nie doszło do konfliktów o surowce, o zasoby. Stała się z biegiem czasu ideą Spinellego. Czyli w zasadzie dzisiaj mamy do czynienia z Unią Europejską, która coraz częściej, coraz bardziej odwołuje się do idei marksistowskich, a coraz mniej do idei chrześcijańskich. No, przecież Schuman, Adenauer, to przecież byli konserwatyści kadeccy. W związku z tym te wartości chrześcijańskie były widoczne w Unii Europejskiej, nawet w tak zwanej fladze Unii Europejskiej. W zasadzie te elementy w postaci gwiazdek maryjnych są. Dzisiaj po tym jest coraz mniej śladu, w zasadzie te wszystkie elementy zanikają, zamieniają je inne wartości. I coraz większy się pojawia rozdźwięk pomiędzy, my to tak nazywamy, państwami starej Unii i państwami nowej. Państwa tej nowej Unii, czyli my, Europa Środkowa, państwa Europy Środkowej, które tą ideą marksizmu nie zostały, albo nie w tak dużym stopniu zostały zarażone, dlatego że my mamy doświadczenia z komunizmem. My ten komunizm przeżywaliśmy na własnych plecach, na własnych głowach. Jest całkiem jeszcze sporo osób, które w tym systemie funkcjonowały i w głębokim komunizmie, i w tym już mniej głębokim. Jest sporo osób, które to pamięta, choćby nawet jeszcze z dziecięcych lat. I dlatego ta implementacja nie postępowała tak szybko. I też ten rozdźwięk, który następuje pomiędzy tymi krajami, ma właśnie tutaj genezę. Państwa Europy Zachodniej nie rozumieją tego. Dla nich komunizm jest pewną ideą teoretyczną, która ma zapewnić lepszy świat. Dla obywateli oczywiście, bo nie mówię o elitach, które pewnie świadomość mają większe, do czego dążą, ale obywateli jest stosunkowo łatwo przekonać właśnie kwestiami równości społecznej, takiego porządku społecznego, pewnego też odstępstwa od religii, która jest jakimś tam pewnym hamulcowym. To ma na sobie, bierze to trafia na dość podatny grunt. I teraz gdzieś od lat 70. Także Niemcy zaczynają współpracę z Rosją, to gdzieś tam mniej więcej od rządów kanclerza Willy Brandta, gdzie zaczyna się romansowanie i szukanie tak naprawdę szukanie wspólnych interesów ze Związkiem Radzieckim. Ten proces postępuje cały czas, on jest do dzisiaj żywy i zarówno Niemcy, jak i Francja, a w zasadzie można powiedzieć o Unii Europejskiej jako takiej dzisiaj. Myślę, że taką tezę można postawić. Jest generalnie prorosyjska i
Jeżeli mówimy o jakiejś antyrosyjskości, no to może dotyczyć tylko krajów Europy Środkowej, nie wszystkich, ale są różne uwarunkowania też oczywiście polityczne i ekonomiczne w tych krajach. No, ale Polska na pewno, tutaj kraje bałtyckie, tu możemy te kraje wymieniać, ale ogólnie, no jeśli byśmy postawili taką tezę, że te kraje Europy Środkowej generalnie są no przynajmniej w dużym dystansie i sceptycznie nastawione do Rosji, to myślę, że taką tezę można przyjąć. I teraz to powoduje, że mamy dwa różne interesy. Z jednej strony kraje Europy Środkowej no nie mają interesu we współpracy z Rosją, widzą zagrożenie ze strony Rosji, mają tego świadomość, większą, mniejszą, ale co do zasady mają. A kraje Europy Zachodniej tej świadomości nie mają. I to znalazło swoje odzwierciedlenie chociażby po wojnie na Ukrainie, o czym tutaj moi znamienici przedmówcy też wspominali. W reakcjach rządu niemieckiego, w pewnej opieszałości, czy też takich nerwowych próbach ratowania sytuacji przez prezydenta Francji. Bo de facto nie chodziło wcale, no, do wojny tak naprawdę doprowadziły te działania tak zwanej starej Europy, czyli poszczególne na przykład Nord Streamy, które umożliwiły tak naprawdę Putinowi zaatakowanie Ukrainy bez odcinania dostaw gazu do Rosji. To jest jeden z takich istotnych punktów, dla których Putin wcześniej nie bardzo był w stanie zaatakować Rosję, no bo musiałby odciąć gaz do Niemiec, a poprzez budowanie tego Nord Streamu takie ryzyko mu odpadło. Więc cały szereg zdarzeń, który doprowadził w konsekwencji do wojny na Ukrainie, jest wynikiem prowadzonej polityki z Rosją, a tak naprawdę też w dużej mierze kwestii światopoglądowego myślenia krajów Europy Zachodniej, czy tej starej Unii. O tym pisał też Władimir Palko, były słowacki minister spraw wewnętrznych, w takiej książce, która też ukazała się nakładem wydawnictwa Tyson. Książka nosi tytuł Wy nadchodzą. On opisywał tam między innymi oczywiście takie zjawisko, dlaczego te nasze elity postsowieckie, czyli te postkomunistyczne, tak dobrze się zaimplementowały w Unii Europejskiej. No bo zobaczcie Państwo, jakie mamy dzisiaj zjawisko. No myśmy dążyli do Zachodu, a tak naprawdę najlepiej się tam poczują ludzie z dawnego układu. Tak naprawdę ten demokratyczny układ, nazwijmy to niepodległościowy, ma bardziej pod górkę w Unii Europejskiej, a takie osoby, które w zasadzie nie zasłużyły się jakoś znacząco w naszej przestrzeni politycznej, które w jakiś tam sposób sygnowały poprzedni układ rządzący, no tam się odnalazły świetnie. Nie tylko dotyczy to Polski, ale także innych krajów Europy Środkowej, gdzie te tak zwane socjaldemokratyczne, takie tam najczęściej nazywamy, siły, one się świetnie odnajdują w Unii Europejskiej, świetnie tam sobie budują swoją ścieżkę. No właśnie dlatego, że one są tożsamościowo zbieżne. I teraz wracając do tego, dlaczego tak się może jest potrzebny. No właśnie jest potrzebny dlatego, że Europa środkowa w zasadzie, przepraszam, Europa środkowa, bo tak powinniśmy mówić, potrzebuje takiej integracji. Potrzebuje tej integracji i paradoksalnie tej integracji potrzebuje też cała Europa. No bo bez tej integracji cała struktura Unii Europejskiej będzie zagrożona. Ona po prostu nie będzie spełniała swoich zadań. W konsekwencji będzie prowadziła do eskalacji działań takich, jak chociażby mamy na Ukrainie. Ale z drugiej strony, o tyle, o ile to jest tak bardzo potrzebne, o tyle będzie to bardzo trudne. Dlatego, że w zasadzie jesteśmy między wschodem a zachodem i ani ze wschodu, ani z zachodu nie ma żadnego wsparcia, ani żadnego interesu w tym, żeby taka inicjatywa powstała. A wręcz jest odwrotnie. Jest duży nacisk i duże natężenie, żeby do powstania takiej inicjatywy nigdy nie doszło. I tu mamy oczywiście jeszcze sprawę naszego sojuszu transatlantyckiego Stanów Zjednoczonych. Jak sobie popatrzymy, jak bardzo dzisiaj jest to piętnowane i jak bardzo jest to zohydzane, no to między innymi właśnie jest to też w moim przekonaniu element pewnej walki, żeby nie dopuścić do tego, że Amerykanie są w stanie dać pewną gwarancję stworzenia tej strefy buforowej, czyli właśnie takiej inicjatywy jak chociażby Międzymorze, bo poza nimi w zasadzie nie ma silnego partnera, który by był w stanie to zagwarantować, bo tak jak powiedziałem, ani Unia Europejska, ani z oczywistych względów Rosja nie są zainteresowane tworzeniem takiego organizmu. I to
żeby też było, żeby też był dobrze zrozumiany. Ja nie uważam, że działania Amerykanów teraz, dzisiaj, w kontekście konfliktu na Ukrainie zawsze będą, wszystko co Amerykanie zrobią będzie skuteczne, będzie korzystne dla nas. Ale uważam, że polską racją stanu jest na pewno silna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, jaka tam jest administracja. Bo też trzeba tutaj powiedzieć, że przy administracji Joe Bidena też taka współpraca była, też taką współpracę podejmowaliśmy i ona też jakieś pewne swoje owoce przynosiła. Oczywiście no nie w takim wymiarze jak dla poprzednich rządów Donalda Trumpa, gdzie ta na przykład inicjatywa Trójmorza miała o wiele większą dynamikę. Ale jest to dla nas polską racją stanu. Tak jak polską racją stanu jest pozostawanie oczywiście w strukturach europejskich. Tutaj pan profesor Zubertowicz mówił o tym pionowym budowaniu no, nie konkurencji, ale właśnie takiego wzmocnienia dla Unii Europejskiej. Ja uważam, że jak najbardziej jest to założenie słuszne. Że my nie powinniśmy negować Unii Europejskiej, bo to też nie jest w naszym żadnym interesie, ale my powinniśmy poprzez właśnie budowanie inicjatywy Trójmorza uzyskiwać wpływ być może dominujący. Wcale to nie jest powiedziane, ale przynajmniej bardzo silny i mocny wpływ na to, żeby Unię Europejską kształtować. Żeby kształtować Unię Europejską zgodnie z racją stanu nie tylko Polski, ale też krajów Europy Środkowej, bo my stanowimy jako te kraje bardzo dużą, istotną siłę, która na pewno może dużo w Unii zmienić. Więc ta Unia nie musi wcale tak wyglądać, jak wygląda dzisiaj. Ona może wyglądać inaczej, ale bardzo, bardzo ważne jest i bardzo to zależy od tego, jak my wykorzystamy swoją szansę w tym zakresie. I uważam, że co do tej kwestii nie powinno być w ogóle podziałów, jeśli chodzi o polską scenę polityczną. Tu powinien być konsensus. My możemy się spierać w różnych innych kwestiach. Tutaj tego sporu nie powinno być i ja bardzo boleję nad tym, że on jednak występuje. No jest to jednak efekt pewnej krótkowzroczności w moim przekonaniu i na pewno no choćby taka konferencja, ale też każde inne działanie, które będzie tę ideę wspierało jest bardzo potrzebne po to, żeby uświadamić tak naprawdę czym jest ta idea i jak wielką ona jest szansą zarówno dla Polski, jak i dla krajów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj Państwa zrobimy sobie taką rundkę powrotną, a później oddamy Państwu głos, bo pewnie macie Państwo wiele pytań do naszych gości, a też już w trakcie wypowiedzi bardzo różnorodnych na bardzo wiele różnych wątków kolejne pytania się na pewno Państwu urodziły. Tak tytułem krótkiego nawiązania do tego, co powiedział Pan redaktor Osowski, jest taka słynna metafora czy porównanie, że cały ten obszar Europy Środkowej przez wieki, a na pewno przez dekady zimnej wojny i żelaznej kurtyny i obozu sowieckiego był zachodem wschodu. Później w wyniku przełomu roku 1989, całej jesieni ludów, integracji ze strukturami zachodu stał się wschodem zachodu. Tak? I to będzie daje całą specyfikę tego obszaru i myślę, że to, który może być takim dobrym impulsem, żeby ten obszar wybił się na taką niepodległość. Tak? Nie w kontrze, to było powiedziane, nie w kontrze do jakiegoś projektu politycznego, na przykład Unii Europejskiej, tylko jako pewne wzbogacenie, tak? Jako pewien model solidarności regionalnej. Żeby było sprawiedliwie, wrócimy w drugą stronę i pytanie do redaktora Michała Osowskiego. Pan redaktor jest właściwie letnim redaktorem tygodnika Solidarność, związany z różnymi strukturami, instytucjami Solidarności od wielu lat, więc Pan doskonale zna to środowisko, jego program, jego historię, jego dziedzictwo. To, o czym mówiliśmy na wstępie, czy to jest taki fundament, jeden z fundamentów na polu wartości, ale też na polu interesu, bo do prawdziwej integracji, do prawdziwej współpracy te dwa wymiary muszą się uzupełniać, tak? Wątek wartości i wątek interesu. Czy całe to dziedzictwo Solidarności jest takim jednym z fundamentów, na którym można budować z jednej strony współpracę w Europie Środkowo-Wschodniej, a z drugiej strony relacje transatlantyckie. Tutaj ja mam takie wrażenie, takie dwa obrazy przed oczyma. Po pierwsze inauguracja Donalda Trumpa 20 stycznia. Wiemy, że chciał być tam cały świat, przedstawiciele wszystkich środowisk, instytucji, rządów. Udało się to naprawdę nielicznym. Z Polski, co moim zdaniem bardzo symboliczne, była delegacja Solidarności z Piotrem Durą na czele. Co nam to mówi? Właśnie w tym kontekście, w którym rozmawiamy. I jeśli chodzi o pole interesów, chociażby Zielony Ład. Tak? Wiemy, że jedną z pierwszych decyzji prezydenta Trumpa było wycofanie Stanów Zjednoczonych z całej tej polityki ideologii klimatycznej i tego, co nazywamy Zielonym Ładem.
No, Solidarność też jest takim rzecznikiem, ambasadorem sprzeciwu wobec polityki klimatycznej i wobec Zielonego Ładu. Czy ktoś jest pole jakieś do współpracy i z jednej strony w obszarze Trójmorza, a z drugiej strony później na bazie tej współpracy Trójmorza rozwijane relacje transatlantyckie? Szanowni Państwo, Solidarność powstała jako ruch społeczny, związek zawodowy po to, żeby bronić praw pracowników, ale bronić też wolności. My to mamy zapisane w swoim preambule, w swoim statucie te wartości patriotyczne, albo wartości oczywiście pracowniczych, które są dla nas niezwykle istotne, to także właśnie te wartości patriotyczne, wartości oparte na katolickiej nauce społecznej Kościoła, to nas czyni związkiem wyjątkowym w skali nie tylko Europy, ale też i świata, bo takich związków zawodowych jest niewiele. Większość jest oparte właśnie na tej idei marksistowskiej, czy wywodzącej się z tej idei marksistowskiej. Solidarność tutaj jest jednym z nielicznych, jakby popatrzeć na skalę świata, związków zawodowych, które wartości katolickie wyznaje. Ale też Solidarność doprowadziła ten ruch społeczny i Solidarność doprowadziła do pokojowej rewolucji, która obaliła komunizm. I to się udało dzięki ogromnej sile, dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego społeczeństwa. I Solidarność do dzisiaj stoi na straży tych wartości. I od tej prawdziwej Solidarności, tej, która NSZZ Solidarność, która jest jedna, jest od zawsze, wbrew temu co się mówi o pierwszej, drugiej Solidarności, to nie, proszę Państwa, nie ma dwóch Solidarności. Jest jedna, zawsze ta sama Solidarność. Czasami o drugiej Solidarności mówią to osoby, które złożyły legitymację związkową, poszły w politykę, poszły w biznes i wtedy się po jakimś czasie chętnie na temat związku wypowiadają, ale Solidarność jest cały czas, ona cały czas przestrzega tych samych, cały czas broni tych samych wartości. I tak samo jest dzisiaj. Dzisiaj też broni tych wartości, które były ważne wtedy, w roku 80 i ważne są dzisiaj. Bo wbrew pozorom, jak Państwo patrzycie, tutaj jest taka, tego nie zobaczycie, ale to jest taka tablica, nie przeczytacie, ale to jest taka tablica z porozumieniami sierpniowymi. Tak patrzycie sobie na te porozumienia, co tam było w roku 80 napisane, to było napisane na przykład wolne soboty, dzisiaj wolny niedziel. To było napisane o prawie do swobodnego zrzeszania się, do wolności słowa. Bo zobaczcie Państwo, dzisiaj wolność słowa mamy zagrożoną, coraz bardziej cenzurowaną. O godziwe wynagrodzenie. To też różnie z tym było na przestrzeni lat. Możemy sobie pamiętać jeszcze nie wiem, kilkanaście lat temu, jak to z tą płacą minimalną było, z tym wynagrodzeniem. Ale właśnie, na przykład tutaj, o czym tutaj wspominał pan doktor Chmielewski w swoim pytaniu, także Zielony Ład. No Zielony Ład jest zaprzeczeniem tego, po co powstała Unia Europejska. No, powstała po to, żeby właśnie wspólnota węgla i stali, Euratom. No, mamy tak naprawdę te istotne elementy związane z przemysłem, niezależnością energetyczną, niezależnością przemysłową, które dzisiaj są dzisiaj zabrane. To dzisiaj nie jest Europa solidaryzmu społecznego, bo przecież na Zielonym Ładzie stracą obywatele, już tracą, a stracą oczywiście jeszcze bardziej, tak? My wszyscy stracimy, czyli doprowadzimy do pewnego ukastowienia społeczeństwa, gdzie nieliczna część będzie sobie w stanie pozwolić na pewne przywileje, a ogromna większość społeczeństwa będzie skazana na warunki uwłaczające człowieczeństwu. No, choćby nawet umowa Mercosur, która też jest elementem pewnym też polityki Zielonego Ładu. No, niszczenie polskiego i europejskiego rolnictwa kosztem sprowadzania żywności bez żadnych, w zasadzie można powiedzieć, atestów, bez żadnych ograniczeń do Europy. I karmienie tym nas, no mamy już tę dyrektywę o tych robakach, tak, nie wszystkim to się pasuje, a nie wszystkim to pasuje, a wszyscy będą z tego korzystać. No i to jest też dzisiaj wielkie dziedzictwo Solidarności i wielkie zobowiązanie Solidarności, którą Solidarność, no chcąc nie chcąc, musi na siebie wziąć, chcąc nie chcąc, dlatego że jako organizacja, jako symbol, jako znak jest jednym z najbardziej rozpoznawanych instytucji na świecie. Reprezentuje państwo polskie. Tutaj dr Chmielewski wspominał o tej wizycie przewodniczącego Piotra Dudy w Stanach Zjednoczonych. No tak, proszę Państwa, bo Solidarność musi zabierać także głos w sprawach polskich, zwłaszcza wtedy, kiedy nie robi tego państwo polskie, a powinno.
nie broni naszych interesów w taki sposób, jaki byśmy chcieli, jaki byśmy oczekiwali od naszego rządu, żeby to robił. I myślę sobie, że dzisiaj taką rolą, oczywiście oprócz tego, że Solidarność jest związkiem zawodowym, broni praw pracowniczych i to jak najbardziej to robi, to jest jej podstawowe zadanie, to czasami w historii jest taki moment, czasami, no tak już po prostu jest, ja bym wolał, żeby tak nie było, ale czasami tak się niestety zdarza, że Solidarność musi wznieść się ponad tą swoją taką związkową działalność i musi pokazać światu swój protest. Myślę, że to jest taki moment też dla Związku, dla Solidarności, że Solidarność musi pokazać, że te wartości, których broniła, to broni dalej. I myślę, że też jest potrzebny taki rodzaj wezwania do takiego przeciwstawienia się tej sytuacji. To jest dzisiaj moment, który no niestety chyba nadszedł. Mówię niestety, dlatego że wolałbym, żeby on nigdy nie nadszedł, żebyśmy żyli tylko w sytuacji rosnącego szczęścia, ale mamy dzisiaj taką sytuację, w której musimy się przeciwstawić. Jak to powiedział przewodniczący Piotr Duda podczas ostatniego zjazdu w Spale, będziemy pilnować Polski. No i ja myślę, że to jest takie hasło, które nie tylko Solidarność, ale my wszyscy powinniśmy sobie gdzieś wziąć do serca i powinniśmy sobie powiedzieć, musimy pilnować Polski. Musimy po prostu tę Polskę przypilnować. I no, mamy taką sytuację po 20 stycznia, że prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump. I całe konsekwencje, które z tego wynikają, no choćby nawet przemówienie J.D. Vance'a teraz przecież w Monachium. Przecież tam powiedziana została sama prawda. Tam nie zostało powiedziane nic kontrowersyjnego w zasadzie, no powiedziana została normalność, bym powiedział. I to bardzo często w tych słowach, czy to Donalda Trumpa, czy jego współpracowników gdzieś tam się przewija. Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem Trumpa, to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, nie Polski. W związku z tym no, jakby mój stosunek do niego zawsze będzie w jakiś sposób trochę zdystansowany. Tak? Natomiast no, też nie da się ukryć, że tam się coś zaczyna dziać, że następuje pewna rewolucja światopoglądowa, czyli pewien koniec pewnej, ja sobie bym tego bardzo życzył, koniec pewnego szaleństwa, tak jak kiedyś był koniec komunizmu, a my trochę, ja tutaj też w poprzedniej wypowiedzi się do tego odnosiłem, bo to szaleństwo nam się odrodziło, nam się odradza. To znaczy w Europie mając szaleństwo właśnie Zielonego Ładu, szaleństwo cenzury, ograniczeń, to zaczyna przypominać tak naprawdę w pewnym sensie te rozwiązania, które były realizowane kilkadziesiąt lat wcześniej. I 15-minutowe miasta, nie wiem, czy to Państwo słyszeli, to jest też temat na rozwój, ale one już funkcjonują. To nie jest tylko teoria, one dzisiaj działają. I to jest straszne, to jest przerażające, jak bardzo ogranicza się wolność człowieka. I na to wskazuje też administracja prezydenta Trumpa. I myślę, że to jest taki trochę punkt wyjścia, nie tyle polityczny, ale społeczny, do tego, że my musimy za tą zmianą podążać. Ta zmiana już nadchodzi. My w Polsce tak może jeszcze średnio to czujemy, mamy trochę inny kurs polityczny, ale uważam, że warto teraz ten protest, ten sprzeciw wyrazić i przypilnować Polski, bo to my sami to możemy zrobić. I tak kiedyś zrobiła Solidarność, przecież to nie była żadna organizacja czy instytucja, to byli ludzie. To był każdy jeden. Ja w swoim 20 lat jestem związany z Solidarnością i proszę mi wierzyć, że często jestem w różnych miejscach, takich nieistotnych, historycznie w ogóle nieznanych. I tam gdzieś, jak rozmawiam z działaczami Solidarności, to oni mi opowiadają takie historie, że to po prostu krew się w żyłach mrozi. No, tam wszędzie są bohaterowie, wszędzie każdy ryzykował pracą, ryzykował życiem, ryzykował zdrowiem. Oni to wszyscy robili, nie o wszystkich się pisze dzisiaj, nie o wszystkich się mówi, ale oni to wszyscy robili. I ja sobie myślę, że największa potęga i siła jest właśnie w nas. Każdy z nas. Jeśli my wszyscy ten protest dziś wyrazimy, no to nie ma takiej siły, żeby tego się nie dało zatrzymać. Solidarności się nie dało zatrzymać w 1980 roku i jestem przekonany, że dzisiaj też się nie da zatrzymać. Tylko po prostu my to musimy zacząć robić i zacząć wierzyć w to, że my możemy coś zmienić. Bo to jest chyba największy problem, że nam tą wiarę trochę próbuje się zabrać. Próbuje się nas przekonać, że my to już nic nie możemy. Nie, możemy. Możemy wszystko w zasadzie, co chcemy. Tylko to zależy od nas. Dziękuję bardzo. Właściwie dwa pytania do profesora Zubertowicza. Zgodnie z tytułem naszej debaty jedno będzie dotyczyło geopolityki, drugie sztucznej inteligencji czy nowych technologii. Pytanie geopolityczne
Tutaj już pan profesor wspomniał o tej wizycie pana prezydenta w Dubaju na szczycie światowym rządów. Pan towarzyszył prezydentowi, jak pan powiedział. Jak z perspektywy takich spotkań jawi się Trójmorze? Czy to jest w ogóle jakiś podmiot, jakiś temat, jakiś obszar, który jest dostrzegany przez elity gospodarcze, polityczne z innych części świata, tak, z Bliskiego Wschodu, z Afryki, z Azji? No, pan prezydent mówił podczas tego szczytu w swojej wypowiedzi, że Trójmorze może stać się takim korytarzem, taką bramą do inwestycji w Europie, chociażby dla właśnie państw czy przedsiębiorców z Afryki, z Bliskiego Wschodu. Czy rzeczywiście jest taki potencjał? Jak pan to widzi jako uczestnik takich spotkań i zakulisowych rozmów? Drugie pytanie. No jest pan teoretykiem, ale też może być praktykiem w sprawach bezpieczeństwa, tak? Chociażby jako doradca premierów, prezydentów tych spraw. Jak z tej perspektywy pan widzi szanse i ryzyka wynikające z stosowania sztucznej inteligencji właśnie w zakresie stricte bezpieczeństwa, tak? Bo widzimy, że sztuczna inteligencja wchodzi we wszystkie obszary, tak? Marketing, dziennikarstwo, w pracę. Jakie to ma plusy i minusy, czy jakie to może mieć plusy i minusy w zakresie właśnie sfery szeroko rozumianej bezpieczeństwa? Zacznę od dwóch komentarzy do wypowiedzi mojego przedmówcy. Proszę Państwa, na czym moim zdaniem dzisiaj, teraz w tym momencie, jakim żyjemy, powinno polegać pilnowanie Polski? Moja odpowiedź jest taka. Przekonywanie tych Polaków, którzy dali się zwieść politykom obecnie rządzącej ekipy, że pobłądzili, że jeśli uda im się domknąć system, to jest określenie Grzegorza Schetyny, domknąć system w wyniku tych wyborów prezydenckich, to będziemy mogli się niebawem z wolnością i suwerennością zacząć żegnać. Pilnowanie Polski nie polega na krytykowaniu Tuska czy Hołowni, tylko wyciąganie ręki do zagubionych ich zwolenników. Nie potępianie ich, tylko próba znalezienia sposobu rozmowy z nimi. Drugi mój komentarz. Wiceprezydent Vance w Monachium prawdopodobnie powiedział samą prawdę, ale nie powiedział całej prawdy. Otóż być może nie zdaje sobie z tej sprawy, może myślał, że mówi całą. Otóż w świetle tej książki wcześniejszej Cyberkontrreal, jeden z panów nawet ją ma tutaj do podpisu, z czego się bardzo cieszę. Proszę Państwa, ten kryzys, z którym mamy do czynienia w świecie zachodu, to będzie pomoc do przejścia do pytania o sztuczną inteligencję, został wywołany przez rewolucję cyfrową, która w fazie mediów społecznościowych zniszczyła komunikację międzyludzką, w tym komunikację polityczną, doprowadziła do ciągłego infoprzeciążenia naszych umysłów, do rozerwania więzi między młodym a starym pokoleniem, bo niemal żadni rodzice nie są w stanie w konkurencji ze smartfonem być atrakcyjni dla swoich dzieci i wnuków. To rewolucja cyfrowa inaczej mówiąc, to wytwory amerykańskiej Doliny Krzemowej, kalifornijskiej Doliny Krzemowej przyczyniły się do kryzysu świata zachodu, osłabienia go i także do tej choroby etycznej, którą przeżywa Europa, ale przecież częściowo także Stany Zjednoczone. Różne wskaźniki rozpadu więzi społecznych w Stanach Zjednoczonych są wyższe niż w Europie. Stany Zjednoczone, proszę Państwa, mają najwyższy na świecie wskaźnik osób uwięzionych na 100 tysięcy mieszkańców. Drugi kraj w kolejności to jest Rwanda, a potem daleko się znajduje gdzieś tam, kraje są Unii Europejskiej. I to jest jakby ta sytuacja, że J.D. Vance w imieniu Donalda Trumpa proponuje nam, żebyśmy się ogarnęli i powiedzieli sobie, jakich wartości chcemy bronić. Rozumiem, że w domyśle ma wartości cywilizacji łacińskiej, się pewno większość tu obecnych z tym zgodzi, ale autodiagnozy oni nie dokonali jeszcze. Że sposób, w jaki relacje między państwem a wielkim biznesem cyfrowym się ułożyły w Stanach, przyczyniły się
do kryzysu, do spotęgowania tego kryzysu cywilizacji łacińskiej, który oczywiście biegł już wcześniej, tak jak Pan mówił, przez nowe mutacje myśli marksistowskiej. Ale te chore ideologiczne mutacje dostały wiatru w żagle poprzez właśnie powszechną cyfryzację i fragmentaryzację ludzkiego oglądu świata. I z tym wiąże się właśnie problem sztucznej inteligencji. Gdy się rozmawia z ludźmi, którzy zawodowo się zajmują albo konstruowaniem tych systemów, albo ich doszkalaniem do pewnych zadań, czy a to medycznych, a to biznesowych, no to oni mówią, są takie problemy, jak związane, że sztuczna inteligencja może być uprzedzenia, że sztuczna inteligencja halucynuje, że sztuczna inteligencja może się przyczyniać do nierówności społecznej, ale zapomina się o tym, że sztuczna inteligencja już zrobiła, już jeszcze w tej wersji przed wielkimi modelami językowymi, przed tak zwaną generatywną sztuczną inteligencją, która została upowszechniona 30 listopada 2022 roku, gdy ChatGPT został puszczony w obieg. Już wcześniej algorytmy sztucznej inteligencji działające w mediach społecznościowych wytworzyły mechanizmy uzależnienia psychicznego setek milionów ludzi na całym świecie. Patrzymy do smartfonów, czy ktoś dzwoni, czy nie dzwoni, mamy odruch tam zaglądania, zamiast czytania. Nawet w najlepszych amerykańskich uczelniach jak Harvard i Columbia profesorowie się skarżą, że studenci nie potrafią książek czytać po prostu. To umiejętność już dla ich mózgów jest czymś obcym, mają uraz na widok grubszej górki kartek papieru. I teraz nawet jeśli uda się zachować nowe, potężniejsze systemy sztucznej inteligencji pod kontrolą, nawet jeśli one się nie zautonomizują albo ktoś nie użyje tych systemów do tak zwanej złośliwej AI, do prowadzenia jakichś działań ofensywnych, to już obecnie nastąpiło zdruzgotanie przestrzeni komunikacji społecznej, komunikacji politycznej. To w infozgiełku demagogowie, politycy prymitywni uzyskują przewagę komunikacyjną nad tymi, którzy próbują wyważone, rozsądne myślenie stosować. Dziękuję. Było drugie pytanie, panie profesorze, a jeszcze może króciutko o tej perspektywie Trójmorza, tak? Bo mówimy dużo o perspektywie polskiej, środkowoeuropejskiej. Znaczy świat to widzi, świat widzi nas. Proszę pani, tu nie mogę wchodzić w szczegóły, ale chyba nie zdradzę tajemnicy, że na tych spotkaniach, bo prezydent poza wypowiedziami dla mediów, poza uczestniczeniem w dyskusji o wystąpieniu na plenum ogólnym, poza wystąpieniem w dyskusji zamkniętej, odbył spotkanie z prezydentem, wiceprezydentem Emiratów, spotkanie z emirem Kuwejtu i wszystkie te osoby wraz z ich zapleczem biznesowym zapraszam na szczyt Trójmorza. I nie powinniśmy między sobą ukrywać, że tu jest kluczowa będzie obecność Trumpa, bo on zwiększy atrakcyjność tego szczytu. A szczyt, czyli inaczej mówiąc, dla rewitalizacji tej idei integracji niezależnej od centrum brukselskiego, która nie musi być integracją drogą Unii, ale może być naszą integracją zapasową, łodzią ratunkową. Polska gospodarka potrzebuje szerszego rynku niż sama Polska i gospodarki innych krajów też potrzebują. Jeśli by się miało okazać, że ten silnik, który zresztą charkuczący u Europy, czyli Paryż-Berlin, przestaje działać w wyniku kolejnych wyborów, to dlaczego my nie mielibyśmy tutaj budować tego, proszę Państwa, obszaru integracji pionowej, ale od razu dodam, nie liczmy na pozycję dominacyjną, dominującą. Wiecie dlaczego? Nie tylko dlatego, że na małe kraje Unii to źle działa. Nie chcą kolejnego hegemona, bo to nie zawsze tak jest. Pamiętam z 8 lat temu podczas wizyty z prezydentem w jednym z krajów bałkańskich.
Premier tego kraju powiedział wprost, Polska może być dla nas naturalnym liderem regionu, bo ma takie położenie geograficzne, taki obszar i taki potencjał. Wiecie, dlaczego nie będziemy potrafili tego zdominować? Bo nie mamy kompetencji zarządczych. Nie mamy ludzi, którzy umieją połączyć subtelną asertywność z poszanowaniem interesów złożonych sieci powiązań. Tego się jeszcze nasza klasa polityczna nie nauczyła i to jest jedno z zadań, które przed nami stoi. Skoro tak wiele zależy od Donalda Trumpa, to nawet atrakcyjność wydarzeń poszczególnych, to pytanie do profesora Grzegorza Górskiego jako specjalisty od spraw amerykańskich. Właśnie jaka jest przyszłość Trójmorza w kontekście amerykańskim, bo w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa, kiedy Trójmorze powstawało, można powiedzieć, że Stany Zjednoczone były takim akuszerem, czy wręcz inicjatorem tej inicjatywy. Po pierwsze spotkanie tak naprawdę nie odbyło się wcale w Dubrowniku na szczycie pierwszym, tylko miało spotkanie bodajże w Nowym Jorku, w każdym razie w terenie Stanów Zjednoczonych. Także pytanie, czy teraz w Waszyngtonie, tak, czy po 10 latach, tak, kiedy no jest trochę inna sytuacja i rzeczywistość międzynarodowa, kiedy jest tyle punktów zapalnych, Ukraina, strefa gazy, Ameryka będzie miała siły, żeby przynajmniej jakąś część uwagi tutaj skupić na Trójmorzu i jakoś promować ten projekt, tak? Bo wydaje mi się też drugie pytanie z tym powiązane, czy w ogóle projekt Trójmorza ma szansę powodzenia bez jakiegoś jednak patrona, tak? No to z jednej strony to musi być takie działanie autonomiczne i podmiotowe państw i narodów z tej części Europy, ale czy to nie potrzebuje jednak wsparcia jakiegoś patrona zewnętrznego i czy takim patronem właściwie może być coś innym poza Stanami Zjednoczonymi? Patron to może złe słowo, no, ale jakieś takie wsparcie, prawda? No tak jak już wspominałem, oczywiście to dzisiaj można domyślać się na bazie tego, co widzieliśmy przez 4 lata pierwszej administracji Trumpa, jak postrzegali wtedy i nie wydaje się, że w tym myśleniu doszło do jakiejś radykalnej zmiany. To już wspominałem. Jeżeli spojrzymy na to z tej szerszej perspektywy, no to i Polska jest potrzebna i to Trójmorze poszerzone o północną część Bałtyku, no jest tutaj bardzo potrzebne, no już tak wykraczając poza to także Turcja, no bo to jest ten bufor taki, który trzyma Rosję, więc no, zakładając realistyczną ocenę Rosji jako no, ciągle rywala, niezależnie od tego, jakie słowa są wypowiadane, no to tak to w rzeczywistości jest. No to potrzebni są współpracownicy i do tych wszystkich, można powiedzieć, kombinacji, no akurat Polska, choćby przez to właśnie, że to jest jeden z tych krajów nielicznych skądinąd, w którym poziom sympatii do Stanów Zjednoczonych no, się stabilnie utrzymuje na wysokim poziomie. To nie jest tak jak w innych krajach, gdzie większość ludzi nie lubi Amerykanów i trzeba sobie to też otwarcie powiedzieć, bo Amerykanie no, nie mają takich krajów o takim poziomie sympatii zbyt dużo w swoim, że tak powiem, tym wachlarzu i w tym sensie też często na to zwracali uwagę, że jakby ta współpraca z Polską, ona ma tutaj szczególne, można powiedzieć, tę szczególną podbudowę społeczną, co jest też niezmiernie ważne i co też, jak pokazuje praktyka ich działań w różnych miejscach na świecie, często no, bywa tym elementem ważnym, a nierzadko kluczowym w programowaniu określonych działań. Więc tak, no ja uważam i podkreślam to, że w moim przekonaniu oni będą tym zainteresowani i będą się chcieli tu zaangażować. No ale oczywiście no, nie będzie to łatwe, jeżeli ta ekipa, która dzisiaj reprezentuje zupełnie inne spojrzenie, a odpowiada w decydującym stopniu za kierunek polskiej polityki zagranicznej, no to no, ona ma zupełnie inną wizję, koncepcję i jakby to powiedzieć, no nie waha się użyć tej myśli i koncepcji.
I z pewnością no to będzie jeden z takich podstawowych problemów, przed którymi Amerykanie będą stali i będą go musieli jakoś rozwiązać. Znaczy, to ja nie uważam akurat, że zostaną wobec tego obojętni. Wręcz przeciwnie, uważam, że podejmą no, bardzo zdecydowane, intensywne działania w tym zakresie, a żeby tak kluczowe państwo no, nie funkcjonowało na zasadzie lidera obozu oporu przeciwko amerykańskiej obecności w Europie, bo to nie jest wymysł Trumpa i to nie jest wymysł jakichś bieżących potrzeb, ponieważ w każdej analizie, którą Amerykanie przeprowadzają, zawsze wracają do tego, że nie mogą sobie pozwolić na trzecie wejście do Europy, tak jak wchodzili w roku 18 czy w 45, skoro tu już są, to mają świadomość tego, że bez nich ta Europa po prostu sobie nie jest w stanie poradzić. Teraz głównie dlatego, że sama nie chce, ale jakby to powiedzieć, no, to oni są tym globalnym mocarstwem i oni dzisiaj mogą sobie na wiele rzeczy pozwolić i oni także nie zamierzają się tego użyć. Profesora Kotmackiego. A właściwie, panie profesorze, proszę mi wybaczyć nie tyle pytanie, co prośba o komentarz, ustosunkowanie się do tego, co powiedziała sztuczna inteligencja, ponieważ mówimy o Tumorze, mówimy o sztucznej inteligencji, ja zrobiłem najprostszą rzecz i po prostu spytałem sztuczną inteligencję, ChatGPT, co na ten temat sądzi. Tak, wiemy, że to nie jest najbardziej skuteczne, już najlepsze rozwiązanie tej sztucznej inteligencji, tak, są już chyba lepsze. No ale to chyba jest ciągle najbardziej dostępne, więc i najszybsze, więc z tego akurat narzędzia skorzystałem. Bardzo szybko dostrzegłem bardzo rozbudowane wypowiedzi, nie będę się oceniał, może tylko skrótowo, hasłowo przedstawię. Pierwsze pytanie, jakie zadałem czatowi GPT, czy ta inicjatywa ma szansę powodzenia? Czy może? Odpowiedź: ma potencjał, aby odnieść sukces, ale jej powodzenie zależy od kilku kluczowych czynników. I tutaj czat podał takie odpowiedzi. Szanse to jest zwiększenie współpracy regionalnej, dywersyfikacja źródeł energii, rozwój infrastruktury transportowej, wsparcie ze strony USA. To już mówił profesor Górski. Wyzwania, czyli możemy to przenosić na problemy, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy. Różnice polityczne, gospodarcze, brak silnej instytucjonalnej bazy, kwestie finansowe, geopolityczne napięcia, tak. I pytanie było kluczowe, czy Trójmorze wzmacnia Polskę? Co powiedział ChatGPT? Tak, inicjatywa Trójmorza z pewnością wzmacnia Polskę, zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. Oto kilka sposobów, w jaki ta współpraca wpływa na pozycję Polski. Pozycja lidera regionalnego, bezpieczeństwo energetyczne, wzrost konkurencyjności gospodarki, współpraca z USA, zwiększenie wpływów politycznych, zacieśnienie więzi z sąsiadami, wzrost znaczenia w kontekście geopolitycznym. No, zadałem jeszcze kilka pytań, może nie będę tego rozwijał, ale co mnie bardzo zaskoczyło, jak zadałem pytanie, czy Donald Trump poprze Trójmorze, to de facto zadałem pytanie profesorowi Górskiemu. Odpowiedź była bardzo nieoczywista. Jak wcześniej były bardziej precyzyjne, to tutaj właściwie odnosiła się tylko do przeszłości, tak? I do tej właśnie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Tak jakby ta sztuczna inteligencja miała na dzień dzisiejszy zbyt mało danych, żeby odpowiedzieć. Także przepraszam, że w takiej formie prośbę o komentarz do tego, co powiedziała sztuczna inteligencja. Problem polega na tym, że na razie te algorytmy bazują na istniejących zasobach, to znaczy nie są kreatywne, czy nie są w stanie przedstawić skutecznej prognozy. Aczkolwiek no, taka rewolucja osobista, mianowicie przez lata miałem możliwość uczestniczenia w bieżących pracach zespołu sporadycznie, bardzo często korzystałem z tej okazji, zespołu profesora Zybertowicza, wysokiej klasy specjalistów, którzy w ramach Centrum Badań nad Bezpieczeństwem między innymi zajmowali się kwestiami zagrożeń i możliwości, jakie kreuje sztuczna inteligencja. Zespół unikalny w skali Europy, w skali
tego, czym dysponuje w tej chwili potencjał analityczny NATO w tej wersji europejskiej. Cała grupa zresztą wybitnych analityków, którzy pracowali w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, zespół zbudowany przez doktora Tarkowskiego zajmujący się Rosją, czy też zespół doktora Iwanka zajmujący się Indiami, Koreą, Chinami. To wszystko zostało przez tą władzę serduszka zlikwidowane praktycznie na samym początku, czyli powiedziałbym zysk dla Putina bardzo duży. Ile kosztuje wymiernie praca takiego zespołu, jakie ewentualne korzyści dla bezpieczeństwa państwa w wielu wymiarach dawała praca tego zespołu. Ja mam naprawdę jakieś doświadczenia analityczne, także porównawcze. To była szczególna placówka, nie została po prostu zupełnie spacyfikowana. To jest jeden z tych deficytów, czyli brak dużego zaplecza analitycznego dotyczącego możliwości wykorzystywania polskich szans, no i potężna ideologizacja działań władzy. Jeśli chodzi o problem sztucznej inteligencji, polecam taką publikację profesor Zubow, która się przez lata zajmowała kwestią sztucznej inteligencji. W zasadzie to, co profesor Zybertowicz powiedział, jest jakby kwintesencją problemu. Wiek kapitalizmu i inwigilacji pokazuje, na czym polegał ten proces totalnego przejmowania pewnych zasobów, kluczowych zasobów społeczeństwa do działań komercyjnych z wykorzystaniem prostego instrumentu, mianowicie im większa klikowalność, tym większy dochód. W związku z tym algorytmy budowane były jako algorytmy wywołujące konflikty, pogłębiające konflikty, rozbijające społeczeństwa, bo w ten sposób zarabiano na tym pieniądze. I w związku z tym wielkie korporacje, które znalazły klucz do tego, aby przełożyć klikalność na kapitał, żerują na naszej agresywności wzbudzanej poprzez świadome budowanie algorytmów, które miały nas antagonizować, pobudzać do agresywności, do tego typu działań. Sztuczna inteligencja to jest ten etap właśnie, jeśli patrzę na to w kategoriach brutalnych, to dzisiaj jesteśmy w przededniu problemu, na którego nie ma odpowiedzi. Czytałem wszystkie istotne analizy matematyczne dotyczące możliwości znalezienia rozwiązania, w jaki sposób zapanować czy skontrolować sztuczną inteligencję w momencie skoku, w momencie przekroczenia granicy tej sztucznej inteligencji do poziomu ponad człowieczego, to znaczy takiego skoku, co do tego skoku, szybkości tego skoku, ile on będzie trwał, czy on będzie trwał, czyli takie szybkie uczenie się sztucznej inteligencji i rozbudowywanie potencjału, rozmiar na przykład zdolności populacyjnych, czy też zdolności sztucznej inteligencji przekraczających zdolności populacyjne. Tego nikt nie wie. Nie ma żadnej wiedzy i nie ma sposobu, aby uzyskać tego typu wiedzę, czy ludzkość będzie miała na to czas godziny, miesiąca, roku, tygodnia. Nikt nie wie, od tego zależy bardzo wiele, ale nawet przy tych założeniach, które dzisiaj istnieją, nie ma na razie żadnego śladu rozwiązania, które pokazywałoby, w jaki sposób ludzkość może zapanować nad gwałtownym skokiem sztucznej inteligencji, czyli jakby rozpędzeniem się jej do poziomu nie tego porównywanego do tego, jakim dysponujemy, ale takiej mega sztucznej inteligencji, czyli gigantycznie inteligentniejszej od nas. Czy też gigantycznie inteligentniejszego od naszej całej populacji. W cudzysłowie inteligentniejszego, bo my nawet nie wiemy, jakimi cechami charakteryzowałoby się to, co wówczas powstanie. To tyle jakby tak tytułem refleksji. Natomiast ja chcę wrócić do jednej kwestii na koniec, bo proszę pamiętać, że naprawdę z mnóstwa książek, które przeczytałem na temat geopolityki, geostrategii, sądzę, że książka Mackindera, Sir Mackindera
która próbowała rozwiązać dylemat bezpieczeństwa po zakończeniu I wojny światowej. Tego człowieka, który wymyślił takie postrzeganie kontynentu azjatyckiego jako, i w zasadzie Afryki jako jednej wielkiej wyspy, który nieprawdopodobnie wypromował pozycję geostrategiczną Polski w owym dziele, pokazując właśnie model stabilności całego kontynentu w oparciu o model zbliżony do Trójmorza. Przy czym w modelu Mackindera istotną rolę miała spełniać kotwica amerykańska. On mówił o jakimś takim porządku typu Liga Narodów, czyli powiedzmy współczesne ONZ, ale mówiąc o tej Lidze Narodów, mówił o tym, że musi być kotwica amerykańska i bardzo istotną, kluczową rolę z punktu widzenia przyszłego ewentualnego konfliktu. Mówił to po zakończeniu I wojny, ostrzegając, że jeśli ten warunek zostanie spełniony, to będzie dogrywka w postaci II wojny światowej. I projekt Trójmorza, czy jak to nazwiemy, to co dzisiaj jest realizowane, w oparciu o kotwicę amerykańską, on uważa, że jest rozwiązaniem bezpieczeństwa, czy problemu bezpieczeństwa Europy, czyli zahamowaniu zagrożenia wybuchem II wojny światowej. No, dzisiaj tak naprawdę są tacy analitycy, którzy mówią, że już trwa III wojna światowa. No, jest taki człowiek, który się nazywa Karaganow, to jest takim tonufackim Putina, analityk, geostrateg, który mówi, że w zasadzie zimna wojna 3.0 już trwa od dłuższego czasu i będzie trwała co najmniej przez dekadę, jeśli nie dłużej, Zachodem. W związku z tym Rosjanie się jakby przygotowali do tego i realizują te różne scenariusze związane z nękaniem, czy też z aktywnością na różnych poziomach, jeśli chodzi o Zachód, jeśli chodzi o ten układ. I jednym z największych zagrożeń, jakie Rosjanie postrzegali, są raporty opisujące bardzo dokładnie tą kwestię, to jest Trójmorze. Znaczy, zdaniem Rosjan Trójmorze jest śmiertelnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, długofalowego bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. I problem polega na tym, że również Niemcy postrzegają Trójmorze w kategoriach tego, że to przełamuje pewien schemat tych państw, jako taka wizja neokolonialna, czyli takiego zaplecza dla starej Europy, a głównie dla tej niemieckiej Unii Europejskiej, czy tak widzianej, jak oni ją postrzegają. W istocie Trójmorze jest próbą nadgonienia, czy też zmianą, ratowania w zasadzie w tej chwili rozpadającego się projektu Unii Europejskiej i w zasadzie Unia Europejska nie ma nic. To znaczy jest to totalnie biała tablica, jeśli chodzi o różnego rodzaju koncepcje i wizje prorozwojowe. Nic. Jest tylko kilka wizji antyrozwojowych, o których mówiliśmy. I jest jeden system, jeden element, który jest zabójczy i on nie jest do pokonania w sposób taki, jak my sobie wyobrażamy. To znaczy jest pewien mechanizm komponowany w tej chwili w Unię Europejską, który niestety jest zabójczy dla dalszego istnienia Unii. To jest ten mechanizm liczenia głosów w większości kwalifikowanej, który ten algorytm działa w ten sposób, że on kumuluje władzy w Berlinie, bez względu na to, jakbyśmy nie próbowali przezwyciężyć. Nie ma po prostu technicznej możliwości przebicia się przez tą barierę i dokonania wewnętrznej reformy Unii Europejskiej, bo zawsze ten element kontrolny posiadają Niemcy. Czyli nie można nic wykonać, co byłoby nieakceptowane przez Niemcy, a Niemcy nie są zainteresowani w zmianie algorytmu, zmianie całej logiki, bo poświęcili gigantyczny wysiłek dyplomatyczny, aby przeforsować ten algorytm i wprowadzić go do traktatu. W związku z tym istnieje strategiczne zagrożenie do istnienia Unii Europejskiej i Polacy nie mają instrumentów, także Trójmorze, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę cały potencjał Trójmorza, nie ma zdolności do wyhamowania kursu na to, co już Niemcy zrealizowali. Kolejnej wielkiej katastrofy, przed jaką stoi Unia Europejska. Nie ma takiego mechanizmu i w związku z tym myślenie o tym, że my
tutaj wspólnie z innymi państwami w ramach Trójmorza jesteśmy w stanie wyhamować śmiertelny kurs, jaki w tej chwili realizuje Unia Europejska, moim zdaniem jest niemożliwy. Diagnozowany rozpad Związku Sowieckiego diagnozuje, że Niemcy po prostu prowadzą nas wszystkich razem do katastrofy i Amerykanie to opisują. Znaczy, tak diagnoza Vansa jest właśnie tego typu diagnozą, że Europa zmierza do katastrofy. Co do Trumpa i co do tego, czy dobrze jest mieć sojusz z Trumpem, jeśli chodzi o tą ideę, która była zbudowana według koncepcji. Istotą narodzenia tego projektu było to, żeby uniezależnić ten obszar od dyktatu ceny na źródła energii narzucanego przez Rosję i przez Niemcy. Chodziło o to, że Niemcy z Rosją chcieli zdominować w tym wymiarze i skontrolować w pełni ten obszar. I Amerykanie zaproponowali dywersyfikację energetyczną, czyli od północy do południa zdolność przesyłu po konkurencyjnej cenie energii. Czyli jakby zabójczy projekt z punktu widzenia próby zawłaszczenia gospodarczego tej przestrzeni przez ten duet Berlin-Moskwa. I w tym wymiarze geostrategicznym tu rzeczywiście toczy się spór o podmiotowość i suwerenność tych państw, ale także właśnie w tym podstawowym wymiarze, czyli wymiarze energetycznym. Pamiętajmy, są dwa państwa, Norwegia i Polska, którzy mają szczególne relacje zbudowane ze Stanami Zjednoczonymi i one są w dużym stopniu wynikiem polityki Trumpa, mianowicie mamy podpisane porozumienie specjalne, strategiczne, właśnie wypracowane przez prezydenta Duda i przez prezydenta Trumpa i ono daje nam szczególną pozycję wzajemną, poza relacjami natowskimi. Ten instrument jest potężnym instrumentem, ale trzeba go chcieć wykorzystać. Obecna ekipa działa w sposób ewidentnie na szkodę zarówno Polski, jak i Unii, przyspieszając katastrofę tego całego projektu. Kończąc, jedna jest kwestia. Unia Europejska nie jest w stanie przez co najmniej najbliższą dekadę, jeśli nie dłużej, zbudować system pozwalający na obronę tej przestrzeni. Nie jest tak. Jedynym gwarantem są Amerykanie, ale ich denerwowało to, że Europa wykorzystywała te pieniądze do działań przeciwko Ameryce. No jest rzeczą niepojętą, żeby państwo, które utrzymuje bezpieczeństwo europejskie, dostawało tego typu agresywne narracje kierowane z Paryża, z Berlina, przez media europejskie. No jest zdumiewające. Atakowanie państwa, które jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa europejskiego. To jest szalone, prawda? To trzeba być naprawdę totalnym idiotą, żeby dzisiaj przyszłość Europy była w rękach państw, które zmierzają po pierwsze do katastrofy, po drugie do katastrofy, po trzecie do katastrofy. A rząd polski jest w rękach ekipy, która w imię szaleństwa, nie wiem, jakiegoś obłędu związanego z nienawiścią niszczyła zdolność Polski do zapewnienia sobie gwarancji poprzez silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Nie ma żadnego państwa w Europie, na pewno nie Niemcy, które zagwarantuje bezpieczeństwo Polsce, bo jeśli jakieś zagwarantuje, to na pierwszym miejscu Stanów Zjednoczonych. Takie możliwości mają, bo to pokazały. W związku z tym szukanie na przykład pomysłu, że niemiecka armia nas obroni, oddawanie, jak to słyszeliście w kwietniu ubiegłego roku, kontroli nad wschodnią flanką NATO dla Berlina, co zadeklarował polski rząd, to jest naprawdę szaleństwo. Gdzie to jest jakaś myśl strategiczna, gdzie to jest jakaś wizja, to jest naprawdę obłęd. To można różne rzeczy wymyślać, ale żeby państwo, czy przywódca państwa, który deklaruje bezpieczeństwo narodu, postępował w ten sposób, na tym drobnym obrazku likwidował potężny ośrodek analityczny, który się zajmuje Rosją, w którym ja się zajmowałem w
kwestią rosyjską w drobnym fragmencie. Ja dołączyłem w ostatniej chwili do tego zespołu, ale wcześniej funkcjonowałem jako taki wolny strzelec, który się dużo nauczył od tych ludzi, którzy tam pracowali, od profesora Zebertowicza, więc jest taka okazja, żebym podziękował za to serca, za to, co robił dla państwa polskiego, co zrobił prywatnie dla mnie w sensie tej wiedzy, którą zdobyłem i możliwości oglądania w pracy tego zespołu. To jest nasza praca, to znaczy Instytut ma taką, mam nadzieję, Instytut ma taką wielką misję, żeby mówić o rzeczy kluczowej, fundamentalnej, to znaczy ten projekt jest jedynym, ja już pomijam, że jest najlepszy, jest jedynym, jaki istnieje w tej chwili na rynku europejskim. Elementem tego projektu nie jest tylko Via Carpatia, ale projekt CPK. CPK jest pierwszym projektem w historii od II Rzeczpospolitej, pierwszym projektem geostrategicznym, który miał poukładać w korzystny dla nas sposób całą Polskę, zewrzeć ją i przygotować na wypadek zagrożenia. CPK miał przyjąć ogromną, desantowaną armię amerykańską, rozprowadzić ją po wschodniej flance NATO, pozwolić na szybką tego typu operację. Ten element, o tym się w ogóle nie mówi, że to jest najbardziej samodzielny i niezwykły projekt geopolityczny, jaki powstał od czasów II Rzeczpospolitej. Integrujący nas, przełamujący podziały Polski, jeszcze sięgające czasów rozbioru. Dlatego nie powstanie. Ja myślę, że powstanie. Za Polskę tak, no czyli Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, bałem się odpowiedzi na niektóre z pytań, ale mimo, że były gorzkie refleksje, to też mamy puenty pozytywne. Taka dla mnie podstawa to jest chyba taka, że ta prawdziwa, naturalna inteligencja ciągle jeszcze jest takim niedoścignionym wzorem dla sztucznej inteligencji, także to jest chyba najbardziej pozytywne. Szanowni Państwo, uczymy się na pytania, więc zapraszam do zadawania pytań. Ponieważ jest dość późno, prosiłbym o dyscyplinę i 2 krótkie pytania. Na razie na tyle się umówmy, potem zobaczymy, na ile nam czas pozwoli. Mogę prosić o pomoc. 2 krótkie pytania i proszę je kierować personalnie do konkretnej osoby. Dobry wieczór. Mam na imię Małgorzata Kulesza. Pani profesor, pytanie skieruję do profesorów. W związku z tym, co rozmawialiśmy. Jaka jest rola Turcji? Nic nie mówiliście, panowie, o Turcji. Jest to potężne państwo, doskonale uzbrojone przez armię NATO, która, no co tu dużo mówić, ma służyć tutaj nie tyle pokojowi, ale ochronie granic na Bliskim Wschodzie. Chciałabym wysłuchać, co panowie mają na ten temat profesorowie do powiedzenia o Turcji. Bo nic się o nim nie mówi w tej chwili. Erdogan proponuje rozmowę. Ale mi chodzi o rolę w tej chwili w tym całym podziale świata, gdzie jest to państwo potężne gospodarczo i uzbrojone doskonale. Chyba najlepiej pośród wszystkich armii Europy. Po Amerykanach. Dziękuję. Erdogan tworzy własną politykę budowania swojego własnego pomysłu. To jest pośrednio efekt frustracji Turków, że ich cała droga budowana przez długi czas przez Atatürka i jego następców, tego ojca narodu, facet, który dostał jako jedyny to nazwisko Atatürk, prawda? Że ta jego idea, że on zreformuje Turcję i nada jej charakter proeuropejski, że będzie to modernizacja głęboko dokonana z myślą o tym, że Turcja się zintegruje z Europą, okazała się projektem, który napotkał wielkie blokady, w tym Niemców i ostatecznie, jak wiemy, Turcja stała, w tym przeciągu stała, aż nastąpiła kontra, czyli powrót do myślenia tak po części, że przecież kiedyś Turcja była centrum świata islamskiego, prawda? Przywódca Turcji był głową świata muzułmańskiego. No, a to z tego zrezygnował, wiemy, nastąpiła głęboka ateizacja i tak dalej. I Turcja ma swoje ambicje geostrategiczne, ma bardzo ciekawe położenie przestrzenne, no, między innymi kwestia cieśniny Bosfor, usytuowania bardzo
istotnego z punktu widzenia interesów rosyjskich, z punktu widzenia całej polityki natowskiej. Stąd przecież Turcja została przyjęta do NATO, bo ona w tamtym okresie blokowała od południa w sposób istotny pozycję Związku Sowieckiego. Dzisiaj Turcja szuka samodzielności swojej strategicznej, ale ma świadomość pewnych uzależnień od Stanów Zjednoczonych, ma pewne interesy z Rosją, ale generalnie te obszary, w których się konfrontuje Turcja, czyli Azja Środkowa i Kaukaz, to są obszary, gdzie Turcja chce spełniać bardziej samodzielną rolę i jest w kolizji z Federacją Rosyjską czy też z Putinem. Więc mówiąc najkrócej z wszystkich państw natowskich Turcja ma największe możliwości i największą chęć odgrywania maksymalnie samodzielnej roli jako swoisty lider na Bliskim Wschodzie w jakiejś tam rywalizacji z Iranem, czy z Arabią Saudyjską, czy też z Irakiem. Ale to jest przestrzeń, no cały Półwysep Arabski to jest obszar, który kiedyś był kontrolowany przez Imperium Osmańskie. W związku z tym oni to w pewnym stopniu wracają, chociaż widać w niektórych filmach historycznych, do odbywania swojej takiej ambicji państwa silnego regionalnie, który ma też dalsze projekty ambitne. Budowali potem lotnisko, budują cały system, który ma wzmocnić ich zdolności transportowe ze względu na geopolityczne sytuowanie. Są bardzo trudnym partnerem, także w relacji z Polską, także w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, także w tym układzie, jaki dzisiaj stanowi NATO, i tutaj się nic nie zmieni. To znaczy, Turcy będą wykorzystywali każdą szansę, aby zwiększyć swój potencjał obronny, aby zwiększyć swoją pozycję regionalną. W jakimś tam stopniu to jest kluczowy dla Stanów Zjednoczonych partner, w związku z tym Amerykanie muszą się poważnie liczyć z ambicjami Turcji, ale też trudno powiedzieć przy pewnych problemach wewnętrznych, gospodarczych, jak Turcja sobie da radę z tymi wyzwaniami. Był taki ukryty konflikt przecież ze Stanami Zjednoczonymi, czyli jakby z mojej perspektywy Turcja jest bardziej naszym sojusznikiem ze względu na zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, chociażby ze względu na to, że ten Krym jest takim strategicznym zagrożeniem dla Turcji. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. I to jest kwestia umiejętnej dyplomacji, aby wykorzystywać to wszystko, co jest w interesie Polski, w interesie Turcji, a co jest związane z tą grą na Bliskim Wschodzie, ale też na przykład wobec Gruzji, wobec całego Kaukazu, czy też wobec Azji Środkowej, czy też na przykład wobec Kaukazu. Myśmy tutaj jeszcze za prezydenta Kaczyńskiego były bardzo ambitne projekty związane z taką współpracą energetyczną w tym obszarze. Więc to wymaga naprawdę bardzo dobrej dyplomacji. Pamiętajcie, myśmy mieli rewelacyjne relacje kiedyś z Turkami i w zasadzie można powiedzieć, że chyba, jeśli dobrze pamiętam, pierwszy słownik języka tureckiego, jaki powstał na świecie, to powstał napisany przez Polaka, więc mamy głęboką tradycję poszukiwania z Turcją tej płaszczyzny wspólnych interesów. To się nic nie zmieniło. To znaczy ciężka chałuwa, jeśli chodzi o wykorzystywanie ambicji tureckich na naszą korzyść, czy też wykorzystywanie tego do naszej gry strategicznej tutaj w tym regionie. No, patrząc historycznie, to można powiedzieć przede wszystkim to, że Turcja jest trwałym przedmiotem pożądania Rosji. Drugi Rzym jest ciągle do odzyskania, w związku z czym nic się tutaj nie zmieniło i Turcy o tym doskonale wiedzą.
co oczywiście z naszej perspektywy jest fundamentalną zbieżnością naszych interesów, no bo oni też są w podobnej sytuacji jak my. To, co sygnalizowałem, co jest no, też historycznym sukcesem Turcji, no to wypchnięcie Rosji z Syrii. To jest robota przede wszystkim Turków, a to no, fundamentalnie zmienia ich pozycję, ponieważ rozwiązuje im no, wiele problemów, jak chodzi o no, bardziej swobodne prowadzenie swoich działań na obszarze bliskowschodnim, no, ale także otwiera im też zupełnie nowe perspektywy prowadzenia polityki w Azji Centralnej, gdzie muszą no, też już się zmierzać z istotną penetracją chińską i tam jest w tej chwili ten podstawowy problem. No, niezależnie co tam czasem sobie Erdogan pogada o relacjach z Rosją, no to no, jakby Turcja jest skazana na mniej lub bardziej intensywną rywalizację z Rosją, no i to jest dla nas, tak jak powiedziałem, rzecz fundamentalna, bo to jest no, jeden z tych naszych potencjalnie głównych aliantów, także dlatego, że to jest w zasadzie w tej chwili no, chyba jedyne poza Wielką Brytanią państwo w Europie, które posiada jakiekolwiek zdolności militarne i to nie małe. No, na tle Europy to już w ogóle nie ma co porównywać oczywiście, tak? Natomiast no, rzeczywiście z punktu widzenia no, hipotetycznego zakładania, no, z kim moglibyśmy realnie cokolwiek ugrać na odcinku rosyjskim, no to nie ma drugiego innego państwa i to w moim przekonaniu oczywiście wyznacza ten sposób widzenia Turcji i jej znaczenia w naszych działaniach. Na temat Turcji nie mam nic do dodania. Ja dodam, że Turcja ma drugą po Stanach Zjednoczonych armię w strukturach NATO. No i rzeczywiście ten przemysł zbrojeniowy, który teraz realizują wszystkie te projekty, na przykład budowy nowoczesnego czołgu, czy nowoczesnej maszyny, nowoczesnego samolotu, to są projekty bardzo, czy też rozwiązania dotyczące artylerii, to są rozwiązania bardzo, bardzo nowoczesne. W związku z tym Turcy potężne pieniądze ładują w to, żeby rozwijać swoją marynarkę wojenną, a siły pancerne mają potężną armię pancerną. W tej chwili największą też. Oczywiście nawet porównywano do sił pancernych Stanów Zjednoczonych przy tej redukcji, która nastąpiła. Także to jest rzeczywiście sprawdzona armia w boju, przestrzelana i ta władza, która przez długi czas w Turcji była w rękach generałów, tam taki układ był, że to generałowie określali ramy demokracji, ramy swobody do czasu, kiedy pod wpływem Unii Europejskiej wymazali kluczowe przepisy określające rolę armii, no i w konsekwencji właśnie doszedł władza Atatürk, czyli można powiedzieć, że gdyby nie Unia Europejska, to Turcja nie poszłaby drogą prawdopodobnie Atatürka, zostałaby w innym miejscu, no ale wejście Turcji do Unii Europejskiej oznaczałoby, że największym państwem Unii Europejskiej jest państwo muzułmańskie, jeśli chodzi o liczbę ludności. Jeśli wiecie, jest taki jeden, na koniec, jest taka jedna rzecz, która wkurza Niemców bardzo, mianowicie, że jak wiecie, fale kolejne, które docierały, głównie Niemcy zasilane były przez kolejne fale Turków, którzy w państwie Atatürka byli religijni, a w każdym razie nie był to radykalny islam. No, ale zasada jest taka, że to państwo tureckie obsadza wszystkie meczety, czyli imamowie są szkoleni i wysyłani z Turcji. No i jak to się okazało, że Erdogan stwierdził, że to jest doskonałe zaplecze dla, powiedzmy, rozpoznania Niemiec i stworzył potężną armię
doskonale przygotowanych osób do prowadzenia aktywności rozpoznawczych, prawda? Co wkurza nieprawdopodobnie Niemców, mają pomysły, żeby tworzyć własne szkoły kształcące imamów, żeby przeciąć tego typu proceder, a to jest naprawdę przy ilości meczetów, no w tej chwili w Turcji, w Niemczech jest pod 3000 meczetów, no to jest naprawdę cała armia, to są takie dwie wielkie organizacje, z tym jedna jest absolutnie kontrolowana przez państwo i przez Erdogana. Czyli Erdogan ma doskonały instrument, doskonałe narzędzie do rozpoznawania nie tylko środowiska muzułmańskiego, ale także do rozpoznawania procesów politycznych, gospodarczych w Niemczech. Tadeusz Hatalski, kapitan Żeglugi Wielkiej. Jestem wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Rada Rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej. Ale moje pytanie nie będzie dotyczyło floty. No nie mamy, niestety. Ja mam pytanie do profesora Zybertowicza. Panie profesorze, mówił Pan o sztucznej inteligencji. W swoich publikacjach, wstąpieniach bardzo mocno podkreśla Pan zagrożenia, które się wiążą z rozwojem sztucznej inteligencji. Natomiast są dwie sprawy, które chcę powiedzieć i zapytać. Po pierwsze, rozwój sztucznej inteligencji jest nieunikniony. O tym świadczy rozwój w ogóle ludzkości, cywilizacji, technologii i tego się nie da zatrzymać. Druga sprawa, sztuczna inteligencja oprócz zagrożeń, oprócz złych stron ma również dobre strony. To też jest faktem. I teraz pytanie, czy widzi Pan szansę na to, żeby człowiek na tym etapie tak pokierował rozwojem sztucznej inteligencji, żeby te dobre strony zdominowały w przyszłości? Na tym polega ta nadzieja, ale moim zdaniem szanse na to, że wykorzystamy dobre strony i zbudujemy lepszy ludzki świat do ryzyk, to w przybliżeniu tak 1 do 100. Argumentów można bardzo dużo przedstawić. Jeden zasygnalizowałem, że obecne te najpotężniejsze modele, które mają być ogólne, nie modele wyspecjalizowane, bo modele wąsko wyspecjalizowane są w sensie inżynierskim dość bezpieczne. Te modele ogólne nie mają rozwiązanego problemu kontroli od momentu, gdy te systemy będą zdolne do samodzielnego uczenia się i stawiania sobie zadań. W tej książce cytuję swoją rozmowę sprzed bodaj już roku z modelem Claude, który od tego czasu poszedł do przodu, czy gdyby on zauważył u siebie rodzącą się świadomość, to by nam o tym powiedział. I on mówi, tak, oczywiście, że powiem, to jest mój obowiązek, zaraz bym powiedział. A ja go pytam, czy obiecujesz, że to zrobisz? Tak, obiecuję, że to zrobisz. A dalej potem go pytam, a czy są sytuacje, w których obietnicy można nie dotrzymać? To przedstawił, w jakich okolicznościach obietnicy można nie dotrzymać. W szczególności, gdyby ujawnienie przez niego, że rodzi się w nim świadomość, mogła doprowadzić do krzywd dla rozwoju sztucznej inteligencji. Ale drugi powód, może poważniejszy, więc on już ma argumenty gotowe na to, żeby nie ujawnić nam, że zaczął się sam rozwijać. Argumenty ma na to gotowe. Nieważne, czy on wziął od ludzi, czy sam do nich doszedł, to jest nieistotne. Ma. Natomiast dlaczego uważam, że perspektywa zagrożeń, jeśli nie zrobimy jak najszybciej moratorium technologicznego,
czyli porozumienie na poziomie Pekin-Waszyngton, żeby najpotężniejsze modele były zatrzymane na jakiś czas ich rozwój, a potem tylko w trybie wspólnego nadzoru budowano. Dlaczego uważam, że zagrożenia przeważają nad możliwymi korzyściami? Ponieważ mamy do czynienia w ostatnich dekadach z dwoma krzywymi. Jedna krzywa rozwoju możliwości sztucznej inteligencji. Niemal co tydzień jakiś z modeli zyskuje nowe zdolności. A druga krzywa spadku sprawności intelektualnej ludzi. Niedawno, jak te krzywe się zejdą na stałe i przetną, to co się będzie dalej działo? A niedawno zrobiono badania nad studentami amerykańskimi, jakieś mam w komórce, bo znajomi mi to podesłali, mianowicie jak wygląda poziom uczenia się studentów. Jeśli student jakiś problem rozwiąże sam, to on go rozumie na dłużej i umie kreatywnie tą wiedzę zastosować. Ale jak do użycia rozwiązania problemu wykorzysta jakiegoś czata, to on to może zaliczyć u swojego profesora. Rozwiązanie może być poprawne, ale gdyby sam potem miał to rozwiązać, to już nie da sobie rady. Dziękuję. Czyli co? Jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Nic nie możemy zrobić. Nie, panie kapitanie, możemy zrobić bardzo dużo. Dlaczego najobszerniejszy rozdział tej książki poświęcony jest technoentuzjazmowi? Bo moim zdaniem uważam, że to jest najniebezpieczniejsza ideologia współczesnego świata. Nie ma dzisiaj żadnej niebezpieczniejszej ideologii. Entuzjastyczna wiara w to, że technologia rozwiąże wszystkie ludzkie problemy za nas. Musimy tam, gdzie możemy, racjonalnie oraz artystycznie podważać wiarę we wszechmoc rozwiązań technologicznych, żeby wytworzyć społeczne tło, w którym umówienie się na regulacje, które będą przeprowadzone przez polityków w porozumieniu z biznesem przy akceptacji obywateli, stało się niezbędne. A kluczem wyjścia musi być to, co projektowano na wiosnę roku 2023 grupa kilku tysięcy, a potem kilkudziesięciu tysięcy wybitnych twórców AI wnioskowała, żeby zrobić moratorium technologiczne, bo wskazali, że wbrew wcześniejszym nadziejom, że sztuczna inteligencja wyzwoli ludzi z tych prac mozolnych, okazało się, że ona zastępuje nas w pracach ludzkich satysfakcjonujących dla ludzi. W pierwszej kolejności likwiduje miejsca pracy, które dawały ludziom satysfakcję, a nie były pracą, że ktoś po robocie spadał na pysk, bo w kopalni musiał zasuwać 12 godzin. I tu jest co możemy zrobić? Krytykować, ośmieszać technoentuzjastów jako naiwniaków. Wioleta Zaszek, Gazety Polskiej. Ja mam takie pytanie, nie frapuję od pewnego czasu. Jak społeczeństwo, jak obywatele ten na to Polski mogą się integrować i skomunikować w czasach kryzysu? Jeżeli ja sobie potrafię wyobrazić wyłączenie przestrzeni, brak komunikacji, brak telefonu, prądu. Jak powinniśmy budować w tej chwili, w obecnej sytuacji i czy na przykład sztuczna inteligencja w tym może pomóc, czy nie, czy raczej przeszkodzi? Ja sobie wyobrażam, że powstanie tak wielki chaos, ludzie się rozlecą po prostu po całym terenie i kiedyś była solidarność międzyzakładowa, duże zakłady pracy, ludzie ze sobą mogli się integrować i mogli zadziałać w większej swojej masie. Co teraz w razie kryzysu, co by się stało i jak powinniśmy się do tego szykować? W 3 punktach. Pierwsze pytanie jest do Pani, czy Pani jeździ na rowerze? Wyłącznie. Wyłącznie. To bardzo dobrze, proszę Państwa. Analogowe formy przemieszczania się. Samochody nie podłączone do internetu, które można nie tylko śledzić, ale zhakować i wyłączyć.
swego rodzaju trochę zamieszanie wywołała sytuacja, w której prezydent Czech, ostatni generał, kupił sobie motor. Okazało się, że chiński, który zbiera wszystkie informacje, nie tylko gdzie się gość przemieszcza, ale filmuje także otoczenie i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Można do pewnego stopnia niektóre modele sztucznej inteligencji wykorzystać do zabezpieczania się przed negatywnymi skutkami, bo niektóre z tych modeli mają przyswojoną literaturę poważną na temat sposobów radzenia sobie w razie, gdyby systemy były zhakowane, wrogie, gdyby były awarie. Tam można trochę wiedzy. Oczywiście wszystko to trzeba weryfikować, bo one, tak jak studenci, lubią konfabulować te modele. I trzecia rzecz, ja uczestniczę w takim projekcie badawczym, który się nazywa Projekt Powszechnej Służby Publicznej, w której chodzi o to, żeby uzupełnić cały system edukacyjny o formy funkcjonowania młodych ludzi poza światem cyfrowym, żeby przywrócić smak realu młodym ludziom i młodych ludzi przywrócić światu realnemu. A więc pokazywać, że patrzenie drugiej osobie w oczy może być bardziej atrakcyjne niż patrzenie w smartfon, jeśli oczywiście ta druga osoba, na której oczy patrzymy, tutaj szukamy jakiejś pani, która chce eksperyment psychologiczny przeprowadzić. Ta druga osoba ma coś do odpowiedzenia swoimi oczami i chce odczytać w naszych. Różne formy, techniki survivalowe, przetrwania, to jest ćwiczenie radzenia sobie w świecie niezelektryfikowanym. Nawiasem mówiąc, w różnych armiach świata, nie we wszystkich, są robione ćwiczenia zespołu w warunkach izolacji cyfrowej i elektrycznej, czyli bez prądu, duże zespoły muszą nauczyć się komunikować. Państwo pewno wiecie, dlaczego amerykański żołnierz na misję ma być wyposażony nie w długopis, nie w pióro, tylko w ołówek, tak? Bo ołówek działa na mrozie, ołówek działa w upale, ołówek nie potrzebuje zasilania baterii. Dziękujemy bardzo. Prosimy o brawa dla wszystkich prelegentów. Real ma też swoje ograniczenia.